This universe is made of light and darkness. These ancient forces flow through all matter and energy in our solar system and beyond. But we haven't always known this. When the Traveler arrived in our solar system, they called it many things. A ship, a planet, a god. Its presence provoked and inspired great change. It terraformed several moons and planets. Our lifespans increased threefold. And we launched colony ships to settle worlds beyond our own. This was our golden age. But like all golden ages, it was doomed to collapse. The Traveler was pursued by an ancient enemy. A voice in the darkness. It found us. Humanity lost everything. With the last of its strength, the Traveler pushed back its enemy to create something new. The ghosts. In the dark times that followed the collapse, the ghosts chose the first Lightbearers. Immortal warriors gifted with the power of the Traveler's light. Humanity faced many threats in those days. Invaders from beyond our system arrived in droves. Pirates, called the Fallen, came to scavenge the remains of our golden age. The warlike Cabal came for our territory and resources for conquest. The Hive, ravenous worshippers of death, came to feed their infernal hunger. And the Vex, strange living machines, came to recreate our world in their own brutal image. We fought with each other as well. For a time, chaos reigned. Though in the end, we came together to rebuild, to heal. We built a city under the Traveler, the last safe city of Earth. In this city, humanity lived peacefully in all its forms. The humans, Earth's original inhabitants, the Exos, marvels of the Golden Age, and the Awoken, a people touched by both light and dark. Lightbearers took an oath to protect the last city. Over the centuries, they earned the title Guardians. The Titans, paragons of strength and bravery. The Warlocks, mage scholars trained in the arcane arts. And the Hunters, bold adventurers gifted with cunning. Guardians know that when they stand together, they are stronger. And now, new threats use our own powers against us. The Black Fleet closes in, edging us toward a second collapse. And our greatest adversary, the voice in the darkness, is revealed. A being of unimaginable power. The Witness. But all is not lost. Brand new Guardians rise every day to shape the future of our solar system. Halo, halo? And beyond. Jak się dzisiaj czujemy? Nie ma obrazu. Tak, nie ma obrazu, bo przez chwilę nie było obrazu.
Witam się z wami, bo dzisiaj będzie piękny showcase. Słychać mnie teraz? Słychać? Słychać, na pewno słychać mnie. Przynajmniej powinno być słychać. Jak nie, to mi dawajcie mówić. Fu. Łączy mi się wszystko. Za długo nie streamowałem. Także tak, przywitajmy się. Witamy Antek, Czerta, Melosz, Boro, Tomek, Wojas. I więcej tutaj nie widzę osób, ale wszystkie, które się tam nie wypowiadają, to też witamy. Dzisiaj będziemy oglądać sobie showcase. Właśnie, i przypomniało mi się jeszcze. Już embargo spadło, więc mogę o tym mówić. Dzisiaj będziemy mogli zdobyć kilka rzeczy. Znaczy wy będziecie mogli. Bo udało się Hagiosowi załatwić piękne emblemiki. Zaraz mogę wam je pokazać. To chyba te, z tego co rozumiem. I've been able to pass along my love of Destiny to so many friends, also to my family. Been able to game with my daughter. To be able to guide little lights is truly a treasure. But to me, the most important part of being a guardian is being kind to everyone that we meet. Your kindness and joy may spark hope in a darkness zone where light is fading away. Czekajcie, bo tutaj poszło dziwne rzeczy. Tak będzie mi łatwiej. Dobra. To już macie opublikowane. I wygląda on. Zaraz wam pokażę. Tylko wywalmy sobie czat, bo czatu tutaj nie będzie. Widzicie, prawie wszystko miałem przygotowane. Niestety nie wszystko, co powinno być. Tu jest... O, mam. Dobra, teraz będzie ładnie wyglądało. I think one of my most favorite memories with them so far is Valor Disciple contest mode. It's my very first time even doing day one raid. Mom. And we didn't get it, but it was a good time. Yeah, through Dobra, chyba wszystko jest. Jeszcze tylko ten. Jeszcze ten emblemacik chcę wam pokazać. O. Będzie wyglądał tak. Jak dla mnie jest świetny i ja chyba sobie go od razu wezmę. Wrzucę. Oczywiście jest to jakiś nowy emblemat, więc musicie od razu wbijać się na niego. O, cholera, ile się was tutaj zrobiło. Poczekajcie, wycielę sobie okno. O, to będzie najwygodniej. Kolejne osoby do nas dołączy. Witamy: Danielowski, Filip, Michalski, Wojciech, Siano i Przemysław, i Michał. Co sądzicie o tego w tym sezonie? Jak dla mnie dramat. Było tak sobie. Było dosłownie tak sobie. Tego co głównie posłuchałem, bo w tym sezonie za mało zrobiłem. Nie udało mi się nawet wymaksować żadnej repy. Skoro...
Będą w tym, będą w legendarce pewnie. Dobra, ale teraz możemy się połączyć już z resztą. A, poczekam sobie na nich. Bo tu będziemy mieli jeszcze łączenie. Kiepski balans, ale to nic. No, był bardziej kiepski niż zazwyczaj z tego co posłuchałem. Też jakoś miałem wrażenie po prostu, że jest jakoś tak dziwnie. I się strasznie mało mogłem zrobić tym. Ale z takich rzeczy, które mogę wam na przykład powiedzieć, to przerzuciłem się z borówki. Jeśli już tak na stałe raczej. I jest to przerzutka na Sweet Sorrow. Także zobaczymy, jak będzie się sprawować w tym sezonie, bo jest arkowe, więc karabin automatyczny. Może będzie ciekawy. Co jeszcze mogę zrobić? Hi, my name is Lillian. I go by Lily Bean Cosplay on Instagram, and I've been doing Destiny cosplay for 6 years. I started playing Destiny in late 2015, and I just fell in love with the designs, the characters, kurwa, ale fajnie jej wyszedł ten cosplay. Ja pierdzielę. Ludzie mają całkiem ciekawe pomysły, jeżeli chodzi właśnie o te cosplaye. Żeby je w ogóle zrobić, bo tutaj widzę, że naprawdę kobieta musiała się trochę napracować z szywaniem tego w ogóle. O. Zajebiste, te żaróweczki są świetne. Zgłośnimy trochę. Dopóki na razie nic nie ma. Spider's associate costume. That's like a fully immersive costume. You can't see my face. I'm wearing a helmet and I have 2 extra arms. Tytan na syntocepsach na tygle jazda. Za co można zdobyć ten emblem? Zrobimy sobie giveaway. Myślę, że zrobimy sobie giveaway raczej po showcase'ie. Ja pierdzielę. Świetne są tu. Trochę te kaczonki, ale ona jest trochę te kaczonki w grze. Używam Witherhoda teraz głównie. Strasznie jakoś siedzę w tym Witherhodzie, wygodny jest po prostu, bo sobie rzucam sobie palmyrę jak trzeba i rzucam sobie, znaczy strzelam sobie po prostu z automata, nie? Więc jest fajnie. Może jest trochę za głośno. Sezon latających tytanów i imperatorów a la Star Wars? Tak pewnie będzie. No to bym się szykował, że tak będzie. Ale zobaczymy. Możemy sobie w ogóle tutaj wyknąć. No, ale trochę nam to jeszcze zajmie. 46 minut. Z tego co widziałem, to było już trochę leaków. Nie będziemy tu oczywiście wrzucać spoilerów czy coś, natomiast bardzo zastanowiło mnie to, jak dużo poleciało tych leaków, bo ktoś w ogóle zebrał je wszystkie. W sensie wszystkie te zlikowane informacje, czyli jakieś rzeczy typu Annual Pass, typu okładka jakaś Lightfalla, typu do nowego rajdu chyba jeszcze była rzecz. Kilka jakichś konkretnych modeli, znaczy nie modeli, ale jakby bardziej scen? Chyba tak. I'm Dan, aka the Rat King's crew. I've been playing Bungie games since Marathon 2, and I've been playing Destiny since it launched. I'm so happy to be part of such a creative and passionate community, and I can't wait to see what Destiny is going to do next. No.
Zmienię nick na Lotsidius, a pamiętaj, że ta zmiana nie jest jakoś za częsta. Tak, na Reddicie właśnie jest komplet lików. Czekaj, wyłącz te Halo, halo, Strzybor? No siema. No cześć. Jesteśmy tutaj w ogóle, tak już mówię jakby troszeczkę po raz kolejny, ale już tak oficjalnie jesteśmy tutaj ze Strzyborem, który się odciszył dzięki Bogu. Jesteśmy z Kubackim, który jest cały czas wyciszony. Jesteśmy z Hagiosem, którego jeszcze nie ma. Tak, Hagiosa jeszcze nie ma. Znaczy jest na swoim streamie, wiadomo. No. Hello, hello. How's your day going? Are you guys hyped for the showcase? Oops. Okej. Jak tam Strzybor się zapatrujesz? No ja na razie powiem ci, że zapatruję się tak. Lightfalla chciałbym, żeby był taki mroczny, ale taki dużo bardziej mroczny niż Redwood. W sensie Redwood wydawał się tak na samym początku troszeczkę mroczny, no nie? I to wszystko się sypało. To się bardzo szybko posypało. Jak... Dobra, idziemy do was z powrotem. Dzień dobry. O, przyszedł, w końcu. Jest i największy streamer, cześć Kubacki. Czy drugi największy? Drugi największy. To Hagiosa nie przegoni. Hagios jest taki duży, że się tutaj na kanale nie zmieści, dlatego nie wchodzi. Dokładnie. Musimy mu założyć nowy. Dobra. Hey everyone, thank you Cześć for the Hexa, follows. cześć Ryan. I appreciate that. Tylko te elementy stołu są drukarki. No tak, w sumie tak, drukarki, ale to i tak wiesz, trzeba to zrobić, nie? Nowe egzotyki sezonowe? To może być ciekawe. Ale mnie dalej interesuje bardziej tutaj Lightfalla. Gdzie zakładam, że będą dwa. W ogóle, co obstawiacie? W sensie, bo w Witch Queen mieliśmy crafting. No. Jako taką dodatkową mechanikę. Co może być w Lightfall? W sensie, no, mam nadzieję, że już będzie jakiś nowy super, jakaś nowa podklasa w takim sensie. Nowy element, powiedzmy. A jakieś takie in-game'owe, w sensie takie no... Takie właśnie bardziej do bronik i tak dalej. Kurczę, nawet nie wiem. Tak szczerze, jedyne co liczę, no to że będzie jakiś nowy super czy coś takiego. Właśnie ja tak widzę to. To jest tak od roku, od półtora, kiedy ciągle się jakby mówi o Vaporze, nie? W sensie, No, coś takiego ma wejść. Vapor, tam Vapor, to tak naprawdę wszystko wyszło od, przynajmniej z tego co pamiętam, jakiś typ sobie to zrobił. Jako takie nie tyle mod, ale no wiesz, graficznie to sobie przerobił. No tak, wiem. Bo były jakieś tam pogłoski, że może będzie, no nie? To były pogłoski, żeby nie zły się, no. Wydaje mi się, że coś tutaj takiego będzie. Zwłaszcza, że no było sporo jakby takich przesłanek. Lightfall to też jest dobry pomysł, żeby zabrać nam światło, a zostawić ciemność. Więc jestem ciekawy, czy będzie na przykład jakaś misja, gdzie nie będziemy mieć światła, ale ciemność będziemy mieć. To mi się wydaje, że nawet i przez większość kampanii tak może być, no nie? Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo jeżeli będzie przez większość kampanii... Chyba, że jak wychodzisz z kampanii, to masz już światło. To wtedy tak. To wtedy byłoby spoko, bo... Tak, że w sensie, że... Tak, że o to ci chodzi, bo że co po drodze jeżeli po byś prostu. chciał, tak, co jeżeli byś chciał na przykład pograć w PvP bez światła? Masz Fuck. stasis. No w sumie masz stazę, no tak. Ludzie już u mnie piszą wykrzyknik raffle. Guys, raffle is not on yet. You will know when it will be on, don't worry. Tak, Shadow mi tutaj dobrze pisze, że fajnie było zobaczyć upadek miasta. Jestem
na 95% pewien, że będzie upadek miasta. Natomiast obawiają mnie inne rzeczy, które no, tam sobie poczytałem. I mam nadzieję, że Ja ogólnie mam będą całego to- Ja mam całego LIGHTFALLA zlikowanego. No właśnie... Zaspoilowanego, także. Też patrzyłem na te liki, były jakieś dziwne. A też pamiętajmy, że no oczywiście to są liki. No tak. No, to takie cholera wie, co to Trzeba do będzie. tego with a grain of salt. Tutaj cóż, to no. z takim oceanem soli. Z tego co widziałem, to totalnie z oceanem soli. Cześć Ireneusz. Cześć KTX. Raczej tak nie będzie, bo ciemność jest za paywallem poza światłem. No tak. Z jednej strony tak. Ale z drugiej strony, Żyjecie? Halo? jakbyś miał nową moc... My żyjemy cały czas, czekamy na ciebie, Kuba. Tak, żyjemy dobrze. cały czas. Ty się ciągle Dobrze. wyciszasz. No, bo rozmawiam, no. Nie chcę was przekrzykiwać albo na odwrót. To po prostu ustawcie sobie push to talk. Jak będziecie A, mówić na stream, no to będziecie mówić na streamie, jak będziecie mówić w rozmowie, no to będziecie mówić na push to talk. Polecam. Zaraz chwilkę. Jak będzie nowy dodatek Ich jest i mutaważ. tam mogliby nam zabrać światło, to dalej jakby miałbyś A tą dobra, nową moc. Lightfalla, Jeżeli jak się było, zapatrujesz oczywiście. na nowy sezon. Kubacki już se poszedł. O. Dogadać się z nim. Se poleciał. Jak ty się, Strzybor, zapatrujesz na tego, na nowy sezon? Wiem, że nie będzie Rasputina. Mówisz, że nie będzie Rasputina? No jestem pewny. Jestem. Dobra. Wracamy do post showcase'u. Lemao. Jo. W sensie, no nie będzie, no. Rasputin jakby miał wejść teraz w tym sezonie, to było dziwnie. Ja miałem nadzieję, że wejdzie jako ten sezon, który był teraz. Bo no było jednak coś przekazywane, że tutaj Anna współpracuje sobie z tym. Aną? Coś tam było Z chyba? tym Psionem, tak, z tym Psionem chyba współpracowała, który został zabity przez Kroła. Albo którymś innym, ale pamiętam, że jakby brała technologię kombinatu i pracowała jeszcze z technologią Elixni, żeby spróbować jakby ogarnąć Rasputina. I teraz czekamy tak naprawdę na to, aż ona pójdzie do krypty. Ona kiedyś do tej krypty pójdzie. A, no tak, Czetta, i tutaj też ma rację, że Eramis trzeba odmrozić kiedyś. No. Ciekawe kiedy. No właśnie, pytanie, czy ten sezon byłby już odpowiedni, żeby odmrozić Eramis. Wydaje mi się, że tak nie do końca. Chyba że Eramis miałaby zostać naszą sojuszniczką. Ale co, no w sumie wiesz co, w poprzednim sezonie tak z dupy przyszedł Kalus, no nie? Także teoretycznie wszystko jest możliwe, no nie? Trochę tak. Ale Kalus zawsze przychodził z dupy. Liczne zmiany głównego miasta, lokacji z marketplace, coś The podobnego jak raffle is not on yet, To było you fajne. will know when it is. Ja myślałem, że to boy. And it most likely won't be on for a while. Mamy 35 minut. Ja pierdolę. Ja już to chcę. Ja widzę, że chyba wszystko jest na transmisji ok. Wolałem się upewnić, że jest git. Ah. Very big part of my stream because I see my content as a means to an end to fight for what's good in the world. No, God, please help me. No. Oh. Building a happy corner of the internet
Dobra. Czas na monsterka. Czas na monsterka? Dokładnie. Jo. Napiłbym się Monstera, ale już nie mogę. Ja muszę. Czemu nie możesz? Od jakiegoś czasu, jak stykam się z kofeiną, to bierze mnie na problemy żyganiowe. A, Ale to jakkolwiek z kofeiną. nawet jak kolkę sobie walniesz? Nie, z kolą to nie, ale To taki jakby Kawa? mocny zastrzyk, no nie? tak, kawa, Monster, nawet Gaminate, który kiedyś sobie często piłem, to teraz jakkolwiek żyganie od razu. Nie wiem, o co chodzi. It's raffle before main showcase. Yeah. For now, if you want to stick to the Bungie showcase, go on. As I told you, the first giveaway, the first emblem drop from me will be shortly before the showcase begins. So you have 30 minutes at least to go. Grab Bungie emblem and then come back for a couple minutes and go around. Try to chase. Try to chase the emblem codes as well from everybody else. We'll let you know, so don't worry. Exactly what he said. Exactly. Jak wygania widzów ze streama, no idźcie na razie, idźcie gdzie indziej. To ja dzisiaj robię... Ja już się Dobra. dorobiłem. To ja robię dzisiaj po angielsku, a Woroń będzie... Wiesz, ty będziesz Będzie. tłumacz. Yes. The Benjamin is not live right now. O kurwa, It Rąk jako might królik, not zajebiste. be. If it will be, then well, I'm not sure, to be honest. Nie mam pojęcia, tak w sumie. Bądź mną 2K Ale godzin co? na rynku i teraz ktoś mango ciężko wyglądający patrzy. Czego nie Już pamiętam. emblem Ale jest przecież live. jest sporo takich. W sensie ten za oglądanie? No. Teoretycznie jeszcze nie, bo nie minęło pół godziny. Chyba, że jakby wcześniej jeszcze był stream, to nie wiem, czy Ktoś za chce wcześniej się liczyło. nawiązywać połączenie z Na serwerem. sekundę, bo Mówię, takie teoretycznie na jest, no. czacie... Niestety. To jest to? Nie. A gdzieś to ogólnie powinno być dropy i tak dalej. Na Twitch czacie, jakby to powinno się wyświetlać. Sekundę, kurwa. To już pamiętam. To trzeba było wyjść jakoś... Widzę, że Crazy chciałby do nas dołączyć. Bierzemy go? Dlaczego nie? Ja trzeba sobie wejść w dropy. All campaigns. Nie, inwentory? Ale jak, mam rzeczy z EFT. Także dla wszystkich innych witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczorek powoli. Że zbyt dużo w krótkim czasie. Patrujecie na to, co się dzisiaj będzie działo. Bardzo pozytywnie, nie mogę się doczekać. Bungie, dajcie Lightfall, jak chcesz zagrać teraz. No i oj, grałbym już teraz. Ja Każdy. się bardzo obawiam. Siemano. Cześć. Ja się bardzo obawiam, bo kurwa, jak to wcześniej było już mówione na Discordzie kilkukrotnie, po prostu wszyscy się zastamy, wszyscy będziemy chcieli zagrać od razu, wszystko kupić i tak dalej. Ja się obawiam, że liki na przykład będą faktyczne, a mam nadzieję, że nie. No, o jakość pokazu nie możemy się, martwić, bo oni wiedzą, jak robić hypa, nie? Oni to, No tak zawsze, tak. oni to tak zawsze montują, dadzą muzę, urywki i będziesz posrany w tym fotelu, a potem to wychodzi i ludzie zaczynają, wylewać jad, nie? Albo to jest nudne, albo to jest zrecyklingowane, ale jakoś liczby pokazują, że ludziom to nie przeszkadza, nie? To Nieważne trochę czy tak grosz rok, jest. nieważne czy grosz 8 lat i tak w to napieprzysz, bo według mnie ta gra nie ma konkurencji i nawet jak sobie robisz przerwy, to i tak do niej chętnie wracasz, nie? Nie, To jest generalnie taka gra. Tutaj Prosta musisz sobie rzecz. robić przerwy. Mówię, prosta rzecz jest Destiny. Nieważne jak będzie zjebana, jaka będzie chujowa, i tak do niej wrócisz, tak będziesz w nią grał. Ja to mówię sobie już od lat, że idę, wyjdę, nie wrócę. I tak gram non-stop codziennie, dzień w dzień. W sezonie miałeś nie grać, a 230 sezon pasa i po robocie przychodzisz, wykamany, nie chce ci się nic zrobić, ciul patrol jakiś idziesz.
Bo robisz patrol jakiegoś głupiego strajka, a dobra wyłączą. Ale tak czy siak to robisz, nie? Coś ta gra ma takiego w sobie, że cię zawsze przyciągnie. No. Generalnie to jest przede wszystkim system nagród. Kiedyś widziałem, jak się nad tym rozwijali, że Destiny ma bardzo ciekawie zrobiony system nagród, że nie masz ciągle o ten sam właśnie odstęp czasu czegoś dobrego, tylko jest to nieregularny odstęp czasu, więc siedzisz dłużej, bo może za chwilę coś będzie. To jest jedna jakby taka składowa, no bądźmy szczerzy, fabuła jest całkiem niezła też, więc jakby jak na taką grę. Bądźmy szczerzy, fabuła to jest niezła w momencie, jak się aktualnie w to zagłębisz, bo to, co jest prezentowane w grze, teraz już jest okej. Jakby przez ostatnie sezony Beyond Light i Witch Queen to naprawdę kozak. Natomiast... Ale wcześniej... Wcześniej to ciężko było ogarnąć co i jak, jeśli się nie wczytywałeś w jakieś tam loorbooki i tak dalej. Giveaway when I say so. To i tak jak Warren mówisz, ale wiesz, to i tak dobrze, że ten Grimoire wprowadzili do gry, nie? Bo w dwójce to wprowadzili do gry, że se możesz te karty czytać, a wtedy ty w jedynce ten Grimoire, co trzeba było się logować na te strony. A, tak, chyba też aplikacje mieli wtedy, czy jeszcze No, nie? to wszystko było osobno zrobione, musiałeś się zalogować, poszukać karty, którą odblokowałeś w grze przez podniesienie martwego duszka i se tam poczytać, aha, że to był Torn Volume 3 i ludzie, kurwa, wyłapywali za słówka i tworzyli całe te historie, nie na tych swoich stronach internetowych. A teraz jest tyle dobrze, tak jak Strzybor robił te swoje filmiki z lora, no to ciul, otwierasz karta w grze, pyk, pyk, jeszcze przetłumaczone, macie wszystko po polsku, no to każdy wie, o co chodzi. No z tym tłumaczeniem tam różnie było. No ale tak, jest, tak, nie? Tak, to faktycznie jakby dużo się polepszyło i zwłaszcza, że nie tylko w grze, ale też na stronie możesz sobie dalej czytać i też przetłumaczone. I Start się dzięki temu mocno rozwinął. Jak wchodzisz na LIGHTGG, to też masz wszystkie te karty potłumaczone. Fakt, że no trochę to na pewno trwa przy każdym sezonie, tak zwykle chyba z tydzień albo z półtora, ale no jest. Tak. Niby mieć Polska w 4 literach i by nic nie było, nie? No. Strzybor powinien być teraz głośno. Jestem głośno? Dzień dobry panowie. Jest i on. No, w końcu. On, siemaneczko. Się spóźnił tylko pół godziny. Ale delikatnie, wiesz, bo ja zacząłem tutaj rozmawiać i po prostu tak się dyskusja wywiązała, nie? Oni mi zaczęli opowiadać o tych dzieciach i o tych, jak mirabelki zrywali, nie? To ja po prostu się rozpłynąłem. Czekaj. Rozpłynąłeś się przy dyskusji o dzieciach i mirabelkach? Nie, przy mirabelkach, bo są małe, twarde, kwaśne i chujowe, co? No. To mirabelki czy to drugie? To nie wiem. Ale ten, już u Jogiego na Siemaneczko, Kowalski. Discordzie, Przyszedł papi. Papi, big papi, aj, papi. Dobra, już zdrówko u Jogiego na dzisiejszy Discordzie wieczór. puścili kolekcjonerka, że jest do kupienia, jedynie 300 euro. Już jest kolekcjonerka? No, Już jest? Już? już Ale jest na 300 stronie euro. jest. Tak, Bungie. Store! Collector's Edition available! Ryba! 1 hour! No nie, no co jest? Halo, QWW! Scam! Gdzie jest? Jest już? Nie ma! Na pewno? Inny, No, story wall. No. 1 hour tej. Zaraz wam wyślę zdjęcie. Ale ty jesteś nas Słuchaj, podpuszczasz, słyszeliście? Półtorej godziny jeszcze jest do revealu tego sklepu, ale... No. I Kowalski, masz za jasno streama. Ja mam za jasno, nie streama. Weź go przykryj Nie trochę. denerwuj mnie. Już okej. Już ściemniam. Tu, pyk, proszę. Poszło na ten ogólny na 7. Jest Siemaneczko duszek. wszystkim. Przypominam, moi drodzy, żebyście wbili na Discorda. O, fuck. 7. Tutaj weź mi wyślij, Krzysiu. Jest na Discordzie na 7. O kurwa, czy to jest ten moment, że będziemy dostawali tą ujebaną rybę w końcu? Ja pierdolę 2 lata, nawet 2,5 roku. Mamy. 2,5 Moi roku drodzy, jebane. kolekcjonerka. Tak wygląda kolekcjonerka The Collection, Collector's Edition. Czy ktoś zrobił dobrego fejka, nie wiem, Jest ale to się... ta rybka z tego,
Czy to mogę zrobić Przebiło się. powiększyć? Tak. Hola, Biegło. Epic Games Store. Destiny będzie na Epiku. Jest ta rybka, która... Siemaneczko! Siemaneczko wszystkim. Epic Gamester. Ciekawe. Sumie Mam no, tylko jeden problem z tym, Że na 1500 pierwszym- zł? Nie, na lewym zdjęciu nie widać jednego obrazka. To jest dziwne. A to nie jest Lightfalla przypadkiem przez to? A, tego, tutaj to. Na PS4, lewym PS5, zdjęciu, no. Bo na im lewym zabrali, zdjęciu widzisz. nie ma tego obrazka. Tak, no. Nie ma tego obrazka przy tym. Przy tym Bo dokumencie. oni muszą zapłacić za to jeszcze ekstra, wiesz? Muszą Pewnie mieć tak. PS Plusa wykupionego. To nieźle. Yo, hello, hello. No widzę w tym, patrzę na to fioletowe. Niby sama kolekcjonerka bez Kowalski przepustek nazywał. $50. Tu teraz też ktoś pospół. O, błąd podczas dyktowania, no jest fajnie. Ale też dobrze. fakt, że to będzie razem z grą, więc No tak. zwykła to pewnie będzie 180. Czy jakoś tak. Dobrze. Czyli tak. 1,5 godziny w ciekawie. kolejce. Przecież ten sklep rozdupczy, jak oni go uruchomią. No, żebyś wiedział. To będzie to samo, co ostatnio. A? Amoniak $150 podesłali z innego sklepu screena. Standalone bez O. sezon pasa deluxe, nie? To ujdzie. 150. Ale- O, to całkiem nieźle w takim razie. To chyba to- nawet taka sama cena jak ostatnio. Ale to wtedy bez Także gry. to by było $150, to wyjdzie chyba jakieś 140 euro, nie? Mhm. Coś takiego. No, coś w tym stylu. No to byłoby w takim razie faktycznie taka sama cena jak rok temu, tylko że no, przez inflację i spadek złotego, no to Krzysiu? będzie drożej. Powiedz mi, Misiaczku, Słucham cię. bo ja się z tobą nie dogadałem jeszcze przed streamem. Czy ty się odpalasz streama swojego? Nie no, mi konsola nie pozwala na streamowanie dashboardu, także ja mam streama wyłączonego, nie? No dobra, bo ja ci też załatwiłem kociki. Takie fajne. Dziękuję. To rozdamy po prostu razem je. Wspólnie może. Weź napisz może ten, żeby twoi tam widzowie czy coś wbili do nas i razem po prostu, żeby mieli szansę też. Bo cię muszę je rozdać, nie? Kurde, to jak my to zrobimy? Ej, Nebik. Napisz na tym, masz ten społeczność na kanale YouTube, nie? Że trwają, wiesz. Ale Możesz już skopiować tutaj robiłeś z film. Czyli ile ogólnie emblematów Nie mamy? stream. No każdy ma po 5. Jakiś nowy film jest na kanale, na Destiny. Fabularny, taki Jaki? fajny animowany. Nebik is cute. He is. Czekaj, To unikaty są? wrzucę info do społeczności o twoim A, streamie i wrzucę info do tego, na swojego Discorda. A, to jest... No, to jest te pierwsze ale też 5 chłopaki minut, co będą tam było. rozdawać, więc możesz skopiować z kanału info to. Co tam jest? Ktoś już rzucił na info, czy nie? A, Kuba, co ty miał rzucić, kurwa? Co No ja? właśnie. ja na szkole Odjebałeś. miałem rzucić. Odjebałeś. No. Ja na Twittera Na dałem. szkolenia wrzuciłeś? Ja na szkole Dobra, to miałem ze szkolej możesz, no dobra. A Gias na Fyby miał tamten. No, Tak, dobra. Widzicie, bo ja muszę tutaj wszystkich kontrolować. Dlatego nie włączałem. Info na Boże. Destiny. Dobra, słuchajcie. Boże. Weźcie, pokażcie tam ładnie zdjęcie teraz wszyscy naraz, pokażemy swoim widzom, że te emblematy cię są do zgarnięcia. No Okej, dobra. szukam go. A Jezus Maria, bo ja muszę Czekaj. znaleźć screena tego emblemu. To samo. This is the emblem. Ta. O. To jest właśnie Dawaj, emblemacik. strzał. Bardzo Masz, rzadkie. Żebyście... masz Hagios Moi samą drodzy, grafikę przyszli. tego emblemu? Mam, zaraz ci dam. No, Elegancko. także wszyscy nowi, którzy przyszli, to dzisiaj będziemy rozdawać takie Czekaj. rzeczy. Wszyscy. W sensie wszyscy, którzy tutaj są, oprócz z tego co rozumiem właśnie Ktejzy chyba Poszło. sobie rozda z Hagiosem. It's not bad. It's Ale tak, no kinda będzie Ładnie. raczej poszukajcie. It's kinda good. It's kinda Czas bez rare. sensu. good. Yeah. Zasadniczo w praktyce... We're the first streamers who will give them away. Probably yeah. It is very, very nice emblem. I Very, like. very yes. Czekajcie. Ale jak to czas bez sensu stracony? Nic praktycznie o nowym dodatku. Przecież jeszcze nie ma showcase'u, Marcek. Showcase będzie o 18:00.
To, co teraz widzimy, to jest pre-show, który jest zawsze przed showcase'em, tak z godzinkę, żeby mogli sobie podrzucić kilka rzeczy typu właśnie artów, typu jak Solar Flat się tutaj wypowiadał, jak się kilku deweloperów wypowiada, ostatnio był Luke Smith, z którym nie pamiętam z kim dokładnie on to mówił. Także no jeszcze sporo przed nami, tak naprawdę cały showcase jeszcze jest przed nami. No, jeszcze mamy 20 minut. Zara, idę już. Kubacki, to masz Twitch TV też Kubacki08? Tak. Dobra, to rzucę do siebie na czat po prostu. No, get it down. Make Ale to- sure to... One second. Nie, właśnie, a Strzybor, ty Kurde mać. Co, ty na co? YouTube jesteś, nie? Strzybor jest na tak, tubach, no. ja Dobra. jestem na tubach. Na tubach, dobrze. U mnie też Welcome poleciało. to Everybody. U mnie to jest- poleciało w poście na YouTubie. There is no raffle yet, people. Yeah, no raffle yet. It will be, I will say it, where you should go, to which channel, because there are like 4 of us who will be giving away those emblems. You can join our Discord and check that it's out. And I will say it I will just type it in the chat, the link to right channel, and you can join. To nie jest JPG, że Remember mi tego nie to follow pokazuje? the channel in order to win. Co? Nie pokazuje mi miniatury tego emblemu, co za bezsens. Miniatury? Nie, jak nie? Czemu? Bo mój komputer to jest inwalida, no kurwa. Dobra, zrobiłem reklamę Kubackiemu. O baby. Zdjęcie. A ty Kubacki, co teraz już już teraz rozdajesz, czy co? Dawaj im 10 minut, otwieraj rafla i koniec tej. Na razie już Żeby zbudowany. to wszystko na Kubacki kanał i wyciszony. żeby dostać emblem. On się tam Goddammit. całuje już pewnie z kimś. I ten angielski Z kim się całujesz? Pyszek. Kto pierwszy robi rafla na emblem? Żeby wiedział Kubacki. do kogo iść. Chyba. Chyba Kubacki, powiemy na żywo. No. Później kto robi? Ja to już zrobię po tym, Powrócę. po showcase i tak dalej. No dobra. Ja How do I enter the poczekaj, raffle? się dopytam. Once again, the first emblem will drop at Kubacki's channel right here. So if you want to get the emblem like as soon as possible, 7 Kubacki minutes will start the giveaway in 7 minutes time. So 7 minut i zaczynamy. jeden na streamera, trochę więcej na streamera. Jestem ciekawy, czy w Półtora ogóle i chuj. chatbota można podrzucić, znaczy ustawić pod YouTube'a. Można. Tego streamlapsowego można. To muszę go Nie no. ustawić w takim razie, bo inaczej nie będę mógł zrobić kurwa rafla tak normalnie, tylko będę musiał losowanie jakieś pojebane. Spoko, będę ci robił, a ty tam później podpójdę do ciebie i wybierzesz sobie kogoś. Genialne. Najlepiej. Aktualnie muszę sobie Społeczność. dodać po prostu napis, no nie, że first raffle at Kubacki z tego. Co drugi? 5 minut. Mamy jeszcze 16 minut. To akurat Kuba zrobi rafla. Ja mogę później zrobić kolejnego u siebie. Baby witness. That's usual for the followers. Hello. Dobra, poszło i na YouTube'a i na Discorda. Kto będzie chciał, to przyjdzie, kto nie, to nie. Tu ma Discorda, dobrze, dziękujemy Krzysiu. Dziękujemy. Strzybor, a ty już na emeryturze na YouTubie? Tutaj pytanie mamy, Strzybor. Wiesz co, zastanawiam się na razie, bo nie jestem pewien właśnie, czy Twitch się w ogóle opłaca w tym wszystkim, a YouTube, no mimo wszystko, ja mam swoją całą widownię głównie na YouTubie. Więc... Kubacki, no Panowie, Kubacki. minutka. A myślałeś o OnlyFans? Myślałem. Streamowałeś tam Destiny? In To 5 było minutes. Guys. Robić ASMR rozmowy o Elon F. Big, częstuj się. Hello. Witamy, powitamy. I strejsze. O, Dziękujemy za followa. ale tak, Ale to- kurde. Ten follow nie powinien tutaj się pokazać, jak jesteśmy na YouTubie. Kubik, Fuck. kuźwa tam. Strzybor, nie czytaj mojego czatu przypadkiem. Co masz na czacie? Nieważne.
Wiadomość, kurwa, Dostałem lecicie, dawaj. Pringlesy. Do jednego chipsa, weźcie, to jest ten rafle na chipsa. Kubackich Strzybor OnlyFans, to byłoby coś. Nie pierdolę. Ja tego nie napisałem. OnlyFans giveaway, ja pierdolę. Jestem. 5 minutes, guys, 5 minutes. Ladies and gentlemen, 5 minutes till giveaway. Don't worry. 5 minutes to giveaway. Ale to Okej. ile dasz im czasu na to, żeby się zapisali? 5 Macie minut pozdrowienia kolejne, od żeby było za widowni. 5, Dobra. nie? Bo chodzi mi o to, Dziękujemy żeby za zdążyć przed, pozdrowienia wiesz, widowni. revealem, Tak, nie? tak, tak, to dlatego to oczywiście, zrobię. no, i bardzo ładnie. Dobrze, mamy pozdrowienia, dziękujemy. Również pozdrawiamy buziaczki, ślemy i w ogóle. Dalekie buziaczki z Anglii. Pozdrawiamy. Z językiem? Co? Kurde, się od razu Czego wcina. dostałem bana u Kubackiego głosami. za napisanie wykrzyknik rafle? Nie wiem czemu. Igris, tłumacz się. Igris, odbanuj osobę, która u Hagiosa została zbanowana. Znaczy... No, Chyba nie. no chyba nie. Dobra, została u mnie zbanowana, ale komplainuję u Hagiosa. O, proszę. Dziękuję. Buziaczki. Też od wszystkich lecą. Smaku czystego. Aktualnie widziałem jednego posta na Twitterze, kto jeszcze też rozdaje ten emblemat, ale chyba w większości tylko my. No bo to dopiero weszło, nie? Więc wiesz. Ładne. Podejrzewam, Jesteśmy że najszybsi i Words najlepsi. first. Kubacki to wiesz, Words first emblem, kurde, no nie? World's First Emblem Giveaway! Woohoo! Mamy to. A ja co w ogóle muszę notatnika odpalić, by znotować to. Rafle są zamknięte na razie, więc nie musicie wpisywać. You don't have to type raffle because it's closed now. First raffle it will be on the Kubacki channel in like 3 minutes probably. Ja to sobie normalnie tekstboxa na ekran wrzuciłem, że first raffle od Kubacki. First raffle Kubacki! I can't join the Discord? I don't know why. Try this one. It should work. Just in case. Fuck, not this one. Here. Chyba największym polskim kanałem D2 jesteście, bo innych większych nie czaję. Wiesz co, ja jestem największym, jeżeli chodzi o wagę. 124 kg żywej maciory. To ja cię to przybiłem prawda. w takim razie. To Przybiłem cię, No. kurwa! W końcu cię przybiłem. Ile masz? Strzybor? Nie wiem, ale na pewno więcej. No i kurwa, widzicie, jesteśmy największymi streamerami z Destiny, więc no. Seven, kurwa, górą, au, kurwa! Au, ale też się kurwa utrzymuje w topce, nie? No. Jest dużo mocy. Jest grubo albo wcale, nie? Grubo ponad 100 musi być. No, dobrze, pośmiali się, no. 2 more minutes. 2 minutki. Pamiętajcie, Czekaj, to co jest na ekranie, możecie wygrać. Częściawka. You can win this emblem. This and only Jak this. będziesz miał patronat nad tymi emblemami, Tak jest. co niby były do mnie, nie? No, że mój stream jest kulawy, także Mamy radę. Zaraz zobaczymy może, czy da się ogarnąć to. To jest testowy jakby co? Żeby nie było. To jest test. Niech ktoś wpisze Rafel i zobaczymy czy działa. Once again to everyone on my channel. Day One będzie In normalnie 1 minute streamowany. time, Kubacki will start his Nie jestem giveaway pewien, czy Day One for the będzie miał first ten, emblem. czy będę miał ekipę na Day One'a. Mogę nie mieć. Jesteśmy blisko 1000, nie? Jeszcze 19 followów, ja pierdolę. Zaraz 1000 magiczna followów? liczba pyka. 1000. Jeszcze nie działa, dobra. Can we hit 1000 Tego też nie followers? zrobimy. Come on. We can do it. Już idę robić mu No dobra. Już starczy. Tylko jedno 40 seconds. przesuwam. 40 sekund, moi drodzy. Liana Rupert. Przebijmy 1000 followów. Robimy to dzisiaj. Może to nie jest połączone dobrze. Tutaj tylko okej. Jeszcze tylko 14.
This is my cringe moment where I will be proud. To see one in person. Kubuś, czy już? Powiedz mi. 20 sekund. Już 20 sekund. 15. 15. Odliczaj. Zaraz wszyscy A to odliczamy. wszystko od spoczynku. 10, A to czekaj, bo to dopiero 8, otwarcie tego, otwarcie 7, kolejki. 6, 5, 4, 3, 2, Jak się tam kilka osób 1. wpisało już. Let's go! So exclamation raffle now. Everybody, come on. Wszyscy wpisujemy rafle. Dobrze, moi drodzy, idźcie do Kubackiego teraz na kanał i tam nakurwiacie wykrzyknik raffle. Go to Kubacki channel and type explanation mark raffle. Remember to follow the channel. It is exhausting. So if you are listening to This is the emblem. Exactly. Go to Kubacki's channel right now, is the bottom right corner. He's hosting the raffle right at this second. Follow the channel and type exclamation point raffle on his Remember, Twitch chat. you can win this emblem, which is ultra mega duper rare. Literally new to the game. And send a heart to Bungie because that's because of them. Także serduszka dla Bungie. Dziękujemy bardzo za taką możliwość, a nie inną. Thank you, Bungie. Super jak Tanix. Jeszcze 4 followerów. Jeszcze 3. Ogólnie sobie zdaję sprawę, że ja mam tego. Że ja miałem wykrzyknik waffle, a nie raffle. Nie mogę u Kubackiego bez weryfikacji telefonu, nawet nie wiem, czy tak ma. A nie wiem. Trudno. Przechodzimy przez tysiaka. One more followers for 1000. Yeah. I think we got it. Masz już 1000? Chyba tak. Moi drodzy, Gratulacje! No to zajebiście. To jest dobry dzień na wbicie. giveaway jest teraz otwarty u Kubackiego, tu macie link. 1002. Mamy co? The raffle is now open in the Kubacki channel. This is the link to the Kubacki channel. So type explanation mark raffle over there, not here. 1000 followers. Literally what he said right now. On this channel, the raffle is closed, but on the Kubacki 08 channel is open right now. Wszyscy piszą mi tak rafle i chuja tam słuchają. No. Nie, to u mnie krótko na ocenach. Słucham tych ludzi, kurwa. Się pisze rafel, ja wiesz, jak już słyszę rafel, to wyłączają mózgi, nie? Dup. Czasem tak Trzeba u jest. niego mieć numer telefonu podany do konta Twitch, żeby pisać. Aha, to nawet nie wiedziałem. Widzisz, Kubacki, coś masz tam pod... Być może jest tam weryfikacja tylko i wyłącznie przez to, żeby nie było botów. A, Być może ma to włączone. Zobaczmy. Także jeżeli chcecie wygrać, macie jeszcze 2,5 minuty, żeby połączyć szybko numer telefonu i klikać wykrzyknik raffle. No. Także Mamy śpiesznie. jeszcze 7 minut do showcase, ile tam jeszcze masz czasu na rafla? Kubuś? Jeszcze nie wchodzi, jeszcze Ile nie czasu? wchodzi. 15 sekund. 2 minuty 15 sekund, bo zaraz sam wejdę i wpiszę. Uwaga, jakby dla wszystkich. Sam giveaway będzie o 19, a nie teraz. Teraz go jeszcze nie 2 more będzie. minutes. Zamiast go Remember, muszę ustalić. all you need to ustawić. do is to leave a follow. It's growing me as a streamer, but you're getting a surprise, which might be an emblem. Nie kłam, bo wpisałem 3 razy rafel i mnie nie zaliczyło. No bot napierdziela, ale jest tego trochę. To trzeba numer konty, PIN, no podać, no bo Kubacki taki jest, on tylko złote karty w górę, nie? Bierze. To nie tańczy w ogóle tam, on brzydzi się biedactwem, nie? Tak mi pisał przed streamem. Dlaczego jest... How cool is it? Like that 1 minute, 20 seconds. I'm kind of interested, like knowing Kurwa, nie jest połączone. beforehand. Ale nie do końca Miałem jest. napisać. Kubacki, powiedz tylko, kiedy będziesz wysyłał te kody, nie? Że po streamie. No tak, w sumie. So, just in case, all the codes will be sent after the stream. So, all I will need to have from you guys is just an Discord ID. So, Discord name, hash, and digits. And
just expect a DM from me shortly after the stream. I played it every day, but I never really thought of it as a place to work until Black at Bungie. And so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of questions. I was like, look. So it was really amazing. Ostatnie 30 sekund, last 30 seconds, so come on, be fast. Destiny for me was, that was back when I was streaming for fun. It was just a hobby, but then it became just a lot more to me because it has all these things I love about games. I love Nie wiem, czy ten bot się nie przegrzewa po prostu, jak tyle tego dołącza osób, nie? Wieczny autorifle Quicksilver preordera. 10 sekund. Last 10 seconds. Come on. That's all I want to do. I just want to cast base magic in every game that I play. So to me, the Good game's a lot. Like, one. Kind of just gave me It's a career. close. It's close. It works. Let's wait for bot to join everybody to the time raffle. Już ci się tam skończył timer? I knew that I wanted to work in gaming. I actually got the Ja się opportunity. bawię w profesjonalnego... Jeszcze bot przemiela, nie? No wiem, ja się bawię w profesjonalnego streamera i w tym momencie ogarniam bota, bo zauważyłem, że cały czas mi odpierdala. And I immediately sent a message and connected. And I was like, I want to talk about these marketing opportunities. And now Przynajmniej nie jestem sam. Alright, so let me open the A, timer. z ogarnianiem bota? even now, just the fact that I'm sitting here, I'm No just dokładnie tak jest, bo próbuję ogarnąć bota i niby mi wychwytuje, że jest bot na YouTubie mi wrzuca na czat informacje, ale nie przynosi mi rafli na na giveaway do Streamlabsa. Więc nie wiem, o co chodzi. Kto wygrał? Nadchodzi czas. You will have 1 minute to type something in chat, so gratuluję tej osobie, która wygrała. A, gratuluję tej osobie, okej. Hello tej osobie. Hello tej osobie. So we have Viscompton for life, and you have 1 minute. For life. For life. Wygrał coś kiedyś u nas. Yeah, we got raffle. Okay, we got raffle. We got raffle. Okay, we got a message. Now, I need your Discord ID. Now. Wisconsin, for life. Come on. We're waiting. We're waiting for Discord. Moment. Okay. On my side, everything should work right now. Nie wiem, czy to jest trudne do zrozumienia, czy nie, ale nie ma teraz giveawaya. Ja pierdolę. Nie ma. Będzie po 19. Proszę. Nie piszcie mi to. Bo naprawdę to jest faktycznie wyłącznie mózgu. Nie ma rafla jeszcze. Próbuję go dopiero ustawić. Może mi się uda, jak nie, to oczywiście zrobimy giveaway, tylko w inny sposób. Okay. No dobra. Can you give me also the hash after, you know, Discord ID? Full one. I need... Or fancy numbers after your nickname. Exactly. Yes, I won't be able to speak to you. A tam misiaczku? Co tam jest? Kto pierwszy, kto kolejny chce robić giveawaya? I guess? Ja? Mogę robić. Możesz robić. Dobrze. Dawajcie wszyscy naraz. A możemy przez naraz w sumie. Nie Ale nie, dobra, to najwyżej po Poszaleją. showcase'ie. To najwyżej po showcase'ie już, bo jest, są 2 minutki jeszcze, nie? Ja dalej próbuję ustawić tego pierdolonego Dobra, ja im bota. dam, Jak Krzyk już mi pisze, kurwa, ja im dam Tu tu Sablaka. Zrobimy sobie. Alright, Wisconsin. Let's go, please. Give me the hash, because somebody DM'd me on... Oh, that's the one. Thank you. Dobra, Albo od teraz, aktualnie- jak ile może zobaczę trwać ten rafel showcase, przed więc pół godziny? 19, to Godzinkę wypierdalam. potrwa i wiesz. Sorry. Jeżeli zobaczę rafel Dobra, przed to w 19, sumie to zrobię wypierdalam tak, po prostu. że... Po 19, okej. Dobra, ty. Jak Tak, to jest, wiem, teraz że odpalać, bo tak for fun bym teraz też odpalił i po prostu teraz bym odpalił, jak ale ci nie ludzie przed. wpisują. Mhm. A po Znaczy ja też showcase... ja zrobię 10 minut, nie? A, no ja bym zrobił tak, że po prostu odpalę teraz, a po showcase'ie bym wyłonił zwycięzcę, no nie? No to dobra, dawaj. A ja że bo potem... nie ma Czyli do ciebie pewności, teraz? czy dam. Okay, so after No, the stream, okay. I'll send you a code. Rest it for now. You get it? Czyli teraz u ciebie, Warren, tak? Tak, ja odpalę i potem po tym. Okay, guys, so... A ja sobie odpalam w międzyczasie jeszcze, nie? Tego też mówię od razu. Okay. Okay, guys, so right now
The raffle will go on my channel, but I will open it right now, but I will draw the winner after the showcase, okay? So in like, I don't know, maybe even 30 minutes time. Just in case subscriber luck is like the same as everyone else, so everyone has the same chance. So, join Vorin channel right now. Idźcie na kanał Vorina, żeby wygrać, mieć szansę. So Vorin will be now making giveaways, so go Yeah, there. so right now I'm opening the giveaway. So good luck everyone. Yeah. And 10 last seconds. No to wyciszamy się. Welcome, Guardians. So awesome to be here with you again. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Witch Queen, and her majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. You returned to the original Loot Cave to reclaim the fabled Działa. Gallahorn. Zajebiście. You exorcised an ancient evil from a hive queen, so you could put it inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. In fact, the last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel it as well. And seeing this kind of reaction from our community, it's both humbling and inspiring. Because our team here at Bungie, we're not just developers, we're also guardians. We're trying to build what we'd love to play in Destiny, and that's what brought each one of us here. Brought us not only to Bungie, but also brought all of us to this final showdown between light and darkness. So, without further ado, this is the beginning of the end. This is Lightfall. O kurwa. When they see this glorious end, they will come for us. To savor the fruitless struggle to its last drop. It's who they are. Let them come and see. Our shape reveal what they do then. Unshackled from hope. That is who they are. Because only in the end are we free. I've seen that thing 100 times now, and Kurwa, every time I Lutin? see it, I still kind of get goosebumps. Instantly, I had chills. Oh fuck. It's all here. It's all happening now. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. It's gonna be over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga, where we finally face down this foe that Cyberpunk. we've been anticipating facing for so long. It's pushing it to 11. We've been hinting at this malicious force in the darkness that's been our enemy behind a lot of our conflicts. We revealed that enemy, we put a name on it and put a face on it, and that enemy is the Witness. And the Witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before.
They've got new powers, they've got new armor, they've got tormentors to join their ranks that are going to be bigger and badder enemies than we've ever faced. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the Witness's doom. This is such a pivotal moment for Destiny. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the Witness to really avoid the next collapse, something that we've been trying to avoid ever since Destiny 1. We see in the trailer that we're headed to Neptune, and on Neptune there's been this hidden city called Neomuna where an alternate version of humanity has been blooming since the collapse. Neomuna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Exploring that space is very, very cool. There's so much new stuff to discover in Neomuna and in Neptune. And also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloudstriders and their story. Co to było za broń? Cloudstriders can be compared to Guardians. They're both protectors of a civilization that's potentially under threat. But Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloudstriders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Cloudstriders and their way of living and their philosophy of life. So we've got the newness of that city, the newness of the Cloudstriders that we've never been aware of. And then, of course, you get a glimpse of this green energy. I wonder what that is. Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other powers we've ever had before, when you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Strand before. This is the Guardian discovering darkness on their own and learning how to shape it and manipulate it and use it against Callus and his forces, and, you know, have fun in the new urban environment of Neomuna. You are really gonna have to prepare yourself for a wild ride. We just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness, and a very brief glimpse at Strand, but that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg, and we've got a whole lot more we're excited to show you coming up. Last year, we wanted to return to our studio's roots, creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center in The Witch Queen. And it's about more than just guns, but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Then, we added the legendary campaign option, because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics, and your build crafting. And we heard loud and clear that you want more of that. In fact, 2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen in our Lucent Hive and rose to that challenge. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. So with Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Okay. Lightfall is going to change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination. The capital city of Neomuna is a really fun place to explore, and it's this bright neon metropolis. There's a harbor, office buildings, an arcade. This is a city that we've made, and using Strand to traverse through it and explore it, it's going to be so exciting. There's some places that once you whip out that grappling hook, ooh, you're gonna be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm gonna be a kid in a candy store. It's not a city that is collapsed. It is a city that has lived through the collapse. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just like
planted it right down in part of the city, and it's Cabal-occupied territory. Statek It's a city chyba under jest siege. ogromny. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. A te korytarze trochę mi przypominają The Shadow wszystko, Legion, co they widzieliśmy provide na that like Europie. characteristic Cabal Lobisa. brute strength. They're all about like volatility and power, and they've been enhanced now by pyramid technology. They have these suppression devices that can take away some of your super, take away some of your abilities, and then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. As part of his discipleship to the Witness, Callus has been upgraded. And so the Tormentors that they've brought in are these impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance, they can bring you in close, they can drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss character. Czyli to będą po prostu your stomach drops. moby, You're like, okay, I'm playing ale through, potężne I'm having fun, moby. I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. Z tego co We've got rozumiem. all the new stuff going into the game. Strand, Tormentors, Shadow Legion, a cool new environment. These are all a great setting for a new Legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we tweak and tune and we balance the encounters to have that right challenging level of difficulty for players. The Legendary campaign was a huge hit coming out of the Witch Queen. It was the first time we had done that sort of elected difficulty where you could really test your skill and test your power. And so we're going to bring that back for Lightfall. Of course, you're still going to have that higher reward tier, and we still want to make sure that you get that inside track towards being raid ready. Everyone back at the studio is so hard at work on Lightfall, putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight To players. będzie kurwa I am śmiesznie. so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny. And it's Okay. another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Come on, amazing. I'm super excited to dive into Strand and talk about all the new stuff Znaczy, that we to just saw. chyba mają być goście, którzy, jak było powiedziane, sami wybrali, że będą bronić to miasto, nie? Neomuna. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, this sort of matrix that connects everything together, connects all living beings and all minds. And you, the Guardian, are sort of gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. Tak, tak, ale to jak mówią, że to jest jak w Matrixie, to bardzo pasuje. It's about peeling back the curtain of reality, taking those connections and then weaving them into new objects. Yeah, and it's pretty cool to see them come together. Like, it's always been there, and now that we can tap into it, we can use it for our benefit, whether it's through movement or through damage. Strand has a grappling hook. Since you're seeing into this cosmic web, you are able to grapple at any point because the cosmic web exists everywhere. Jakie zajebiste! Even if there's not an object there, it will hook on to that web and pull you forward. It's just taking that idea to the next level. A to było jeszcze w tym, z tym serwitorem dużym. The grappling hook initially started nie as pamiętam part już. of Hunter's Kit, right? Więzień They're all about starszych. fluid movement, rapidly Czyli traversing chyba będzie space, można being very wszędzie? agile. But as we were developing, it's like, oh man, this feels like it's too much fun to just keep What it the to fuck? one class, right? So we made the call to expand this super cool new ability across all 3 classes. Ja pierdolę, co to On the jest? design side, we wanted to come up with how each of the classes interpreted this additional psychic dimension, like in their own way, right? So the Warlock, they're the telekinetic master of Strand. So they're going to be able to telepathically reach into the Strand dimension, pull matter out, and weave it into this big barrage of these Strand missiles. Wherever they land, these missiles are actually going to unravel, sort of reweave themselves into No, a new grappling do form. każdego wychodzi na With to. the Titan, you're able to weave these claws and do an area of damage around you, spinning and slashing.
The super I think I'm most excited for is the Hunter rope dart super. The Hunter does a flip and weaves these strands into this rope dart and is swinging it as they're kind of moving around. The first time I saw that, even in its kind of like rough state, it just blew my mind. To wygląda bardzo fajnie. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about Aczkolwiek dalej mam takie... we've put that all on Strand, and I'm so excited to see where players take it once it's out there in the wild. A może, no. Chociaż ja nie wiem, czy z Dying Lighta się... w sensie Dying Light 2 troszeczkę się nie powzorowali, bo tam ostatnio Destiny był is a taki game fajny that gets even grappling better hook. when you play with your friends. We want to create communities that are welcoming, inclusive, and that let you bring your old friends and make new ones. And since last year, over 5 million new Guardians have joined our ranks. We believe that there are still millions more of your friends that would love to play Destiny with you. And the things that you want to see us improve in Destiny are also exactly what's going to make it easier to convince your friends to come and check out the game. It should be easier to create custom, incredible builds. Easier to find people to play with. Easier to swap from being that boss-melting, storm-chaser-wielding, falling star juggernaut right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart crutching sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Okay. The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to Mamy how loadouty! you see what there is to do and what there is to accomplish. Końcu, kurwa. And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this experience, and so that's what's really exciting. We keep on hearing from players like, hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Guardian ranks are basically like a knowledge ladder. We actually progress you through 11 ranks. And it's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, the story about you as a Guardian involves other Guardians and what they think about you. That is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really explored before. When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're gonna know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of the different activities in Destiny. Okay. Not just from our perspective, but from the perspective of other players. Some of the higher Guardian ranks will actually be asking for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other Guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with on a regular basis. In the year of Lightfall, we're going to actually be investing in building a looking for group system in Destiny itself. You'll be able to look for other players, you'll be able to find groups that are looking for players. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because it can be really hard to get through some of the hard content solo, and making it so much easier to find people to play with is just going to make getting into Destiny and doing the awesome content so much easier. Yeah, and they'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid. Oj, nie wiem, czy to będzie już takie wyszutkie. To się skończy jak, tak samo jak na aplikacji. Understand each other better when they've never met before. It's going to make the game so much more social, and I think that it's going to really make Destiny players feel like they're on one team. So commendations is a feature that you'll experience towards the end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the Guardians and choose what experience you had with them. So like, were they a good team player? Were they fun to play with?
There's no better To way jest to ciekawe. actually show how good a person is as a teammate or as a leader than to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Also using the commendation system, people are going to be able to say like, hey, this person as a good leader, and looking at the Guardian rank system, No, they have a trochę lot of pochwały experience. It's going to Overwatchu be, czy LoLu. oh, that's the person I want to help me get Chyba w through LoLu this hard były. content that I've been struggling with. Social games like Destiny give you an opportunity to like really connect with other people and do things together and get to know each other. And with a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are Game completely new loadouts i features. mod The mod manager, manager is meant to zajebiście. make build construction Destiny a W lot końcu easier. będzie. We all love our fashion game. Fashion game's amazing. And so we're going to take what we did for the Lepiej fashion to, game okej. and we're bringing it to the Buildcraft game. There's going to be one screen where you Tak, can go będzie to LFG. and do your entire loadout for your Będzie character. LFG. It's going to be amazing. So you'll be able to save the build that you've put together as a loadout and then switch between those things as you're going from activity to activity. Yeah, I feel like Końcu, with the new kurwa. release of Destiny and the commendation system mixed with Guardian ranks, we're giving players even new aspirations. It isn't going to be just about power level. It won't just be about gear. It's also going to be about that Guardian rank. It's going to be about those commendations. It's all the ways that we're bringing players together. No dobra, czyli So idą today, w dobrą we're stronę z tym. also launching a brand new season Może of się nie Destiny udać 2. mocno, And as we've ale evolved przynajmniej our kilka rzeczy seasons jest over bardzo the years, fajnych. we've learned a lot, and I think we've been able to deliver some amazing character moments and events for the community. We're long past the era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week, year-round. And we're not slowing down. Each season, we want to keep raising the bar for narrative experiences in any live game. We want to keep pushing to create unexpected adventures that'll make every season of Destiny unique. And we want to keep listening and learning from you, the Destiny community, so that we can create the strongest seasons of any live service. Ten Because the sezon trochę witness tego nie pokazał. is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the season of plunder. Kapita. Season wraca. Bibrak zwraca. Mamy remis, kurwa. I've read about them. Zeke, what is the human Kurwa, word? w końcu. Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Well, anchors away. Go show those pirates what happens when they crush Spiderhead. Ja pierdolę. Hope you've got ammunition, Guardian. Time to blow this rickety barge. Czy będzie jakaś linerka? Strzelba. O, nie, będzie skanowanie. Cześć, Tadziak. Ja pierdolę. Sorry, getting a little swept up in all this adventuring. Ja pierdolę. What are you most excited about for Season of Plunder? Kurwa, weź sens. This season we said, what if we just go to the stars and dig up buried treasure? We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling onto Tak, enemy alkohol. spaceships.
And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Season of Plunder kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old, fallen crews of pirates and rogue cabal together in order to hunt down mysterious relics and treasures. It's time to meet your end. So Guardians are tasked with stopping Aramis from collecting these relics. And in order to do that, you have to create your own crew of shady dealers and backroom brokers. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to be helping you. Anchors away. O, czy będzie jeszcze Idol, That's zajebiście. the beginning of Season of Plunder. What you're going to be doing is forming a pirate crew of your own. You're going to fill it with different crew members that you can recruit over the course of the season. Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. So excited. Czekajcie, będziemy mieli własnego catcha? This season, we have multiple brand new activities coming that So? will really give you a sense of being on a pirate adventure. One of the mainstays of this season is a new 6-player offensive Ja called pierdolę, Catch co Crash. tutaj się dzieje? When I saw the concept for the catch with the big mainsails on it, I just said, oh my god, this is gonna be a fun season. Just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own ammunition and launch yourself from a cannon to the other ship, and you are the weapon, so you're gonna go mess them up. The second big activity we have coming this season is called Expedition. Okay. You're going to be guiding a massive drill that's looking for this buried, hidden pirate treasure, and you're going to have to be fending off of all these pirate crews trying to protect their hoards. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord, right? Their hideout. These are their caves where they're hoarding all of their amazing treasures and their mysterious relics. These relics are mysterious fuck? objects of dark power, and they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Taking the opportunity to line the ARC 3.0 update with the Jeszcze Fallen, nie it wiem. just ended up working out perfectly because you got all the Znaczy, no tak, simple ARC dzisiaj. weaponry and the ARC shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. ARC Już jest? is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy's faces and like deleting them. It's the Okej, damage no type ale for to people that want wiemy, full że W. You don't ludzi. want to retreat. Unbridled aggression to the Patrzcie, max. będę tutaj. Hunter is really about close range Jeszcze nie action, mam. being fluid and dynamic and agile, evasive. So we're going to give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm, where you summon your Arc Staff, like twirl it above your head, and then launch it out, and then it will embed into the ground or into like bosses Zaraz or mini bosses or zobaczymy. champions and Będzie. jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff and overcharge it. And while that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling little lightning bolts out at nearby enemies. Warlock is kind of this Okay, elemental to jest conduit. ciekawe. You are a class that will turn yourself into lightning. You will create things out of lightning. Previously, Whoa. you know, we had this exotic armor piece called Getaway Artist, where you consume your grenade and it'll make a what we call a sentient arc soul that fires faster and does more damage as a result. So we decided to roll that into base Ten arc soul arc behavior. to całkiem Anytime you're ładne. amplified, any arc soul you have from any source will become the supercharged version that will fire off just rapid fire bolts. Titan's about being this unstoppable freight train. It's about this constant movement. So we gave Titans a new movement option, something that we felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment. You see it happen. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. There's gonna Naprawdę? be this new melee Ty tam ability będzie called miał Thunderclap, unik? which is like an amazing thing where he like charges his fist all super flashy. It's our first ever charge melee, so you hold down the button, and as that cocks back and charges up, you'll end up doing more damage and getting a little bit more range. O And kurwa, speaking ej, of, to like, jest the fajne. whole goal of deleting To jest things, I believe in zajebiste. PvP, a full charge is a one-shot kill. It is, oh yeah. It's a little skillful to like pull off because you're gonna have to really read your opponent here. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. It's move fast, hit hard, and stay alive.
Okej, ten sezon będzie What I'm most bardzo excited about in pojebany. the Season of Plunder is that this is really a season that has a PvP. sense of adventure. Kurwa, mamy exploring muzykę the z Glaspa. system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fancies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in their caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game, we're kind of a blend of both. And we take inspiration when we say pirates, it's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol, we have an exotic fusion rifle that plays different than fusion rifles you've ever seen before. It's just like end to end, just really leaning into that spirit of like the pirate adventure. And let's also make it so that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. O! So jump in, join your friends, set sail, become the captain, and build your crew today in Destiny. Boost do poziomu mocy? Mamy Kingsfalla. Ale będzie kościście. No kurwa. Jeszcze 3 dni. Man, it is so awesome seeing King's Fall return to Destiny. Yeah, actually, King's Fall was the first thing I got to work on at Bungie. And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians will get to experience this refreshed and reloaded showdown with the Taken King. So, we've shown you Lightfall. We've shown you the new damage type, Strand. We've shown you some of the deeper changes to the game that we're going to be making throughout the next year. But we have one more thing that we are excited to announce today. Destiny Okay. is coming to the Epic Game Store Oh. today. Epic has been an absolutely fabulous partner to work with. They love Destiny. And we are just huge fans of what they've been doing in the social game space. When we first started Okay, working with that's Epic, dziwne. we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to talk about the summer of Fortnite Chapter 1, Season 5, when my whole family was laser focused, taking turns on the island to unlock Drift. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Games Store today, for the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your Galahorn yet, or you haven't played the Grasp Dungeon, come to the Epic Games Store and you can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians with a celebration. Nie jestem pewien One tego that ruchu. stretches a little further than the last city. Nie jestem pewien tego ruchu. Kurwa. Nie. Ja pierdolę. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że faktycznie jakby wzięli jedną z tych fajniejszych rzeczy, które można dać za darmo. Tak, ja A też few umieram. years ago, we shared our plans for the Light and Darkness saga. This journey, years sensie in the takich making, prostych, nie? is coming to an end. Since we started charting our own course, we've been building this story. Across 5 years of expansions, since the first pyramid ship emerged in No tak Shadow, będzie. and we first spoke to the darkness. Then, across Beyond Light, the Witch Queen, and coming up in Lightfall in the final shape,
we're building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon, to be fully playable, start to finish. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue to do everything that we can behind the scenes to keep that possible. W końcu poszło But dobrze. enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, all expansions are free to play for this entire week on every platform for everyone. Right now, Ej, to jest zajebisty ruch. and the helm's got a set of Tak, to jest zajebisty ruch. for anyone looking to catch up on the fun. Destiny is live on Oni the idą Epic kurwa Games na Store. rekord. You can download it for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you liked what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. And anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. Today is a perfect day to play Destiny. So we'll see you in game. Okej. Okej. When they see this glorious end, they will come to us. I've read about them. What is the human word? Pirates. Zeszłoroczny showcase miał swoje problemy. Przede wszystkim to, że za mało mówili, że na przykład musisz kupić deluxa, żeby mieć dungeony. Ale ten showcase byłem bardzo sceptyczny, jak powiedzieli na początku, co będzie w Lightfallu. Ale to, kurwa, wszystko to są dobre ruchy. Znaczy, mówiąc o tych dodatkach, nie? W sensie i te rzeczy które dochodzą do Destiny, czyli właśnie te ocenianie graczy, w sensie tam chyba było tylko, że możesz dać komuś komplement, nie? Tam nie ma, że możesz jakby wrzucać komuś, że będzie zły, co jest bardzo dobrą rzeczą, wbrew pozorom. To jest bardzo dobra rzecz. Natomiast loadouty i to jeszcze dla modów, ja pierdolę, jakaś ścieżka dla nowych. Kurwa mać. Nie? Ja tak mi się wydaje. Nie, to postshow jakiś będzie. No będzie, no to może to właśnie. A może być. I powiedzcie mi, jak się czujecie So right teraz. now, the showcase has ended. That means I'm gonna pick the winner of the giveaway. Good luck, good luck. So I'm picking... Wait. Czekajcie, wszystkie są za 50 play. Okay, so I'm picking the winner za 50 right now. sekund jeszcze coś mamy. So good luck everyone, and the winner is Valiendra. Speak up in the chat. Speak up in the chat. Ustawione zawsze. Będzie post-show jeszcze. Jak tam w ogóle z kodami u was wygląda? Ja jeszcze mam wszystkie. Dobra. No ja właśnie jestem w trakcie rozdawania pierwszego, ale musi osoba odpisać, no nie? O, u mnie już dwa poszły niestety. Here. Okay, first of all, congrats. Huge congrats. And I need your Discord ID with the hashtag, with those 4 first fancy numbers, you know? And also, if you could join the Discord right here and send me a private message, that would be awesome. Od teraz już ukrywam użytkowników na Może teraz kanale. twoja kolej. Ci, którzy wrzucają rafel. A to na chwilę się zmutuję, jak coś. Przykro mi, dwie O osoby jest, poleciały. jest.
3 osoby poleciały. Oh, Giveaway thank you jeszcze for nie all ma. for follow follows. Here's day. Here's one. Wojas, przykro mi. A coś kurwa mówiłem. Nie ma rafla u mnie jeszcze. Nieładnie. Tak nie wolno. Tak, tam jest Ozyrys. Tylko... Jest jeszcze. Hey Guardians, and welcome to the Destiny 2 Showcase post-show. Oh, I hope you're having as much of a good time as we are, because it is so good to finally share all the things the teams have been working on so hard behind the scenes. We've got Arc 3.0, we've got Space Pirates, we finally have Drifters saying more than 2 words. It's a beautiful thing, and we've got some really cool stuff lined up. Before we get to that, I want to say what a pleasure it is to welcome to the stage the one, the only, D-Flawless. How you Hey, doing, buddy? I'm doing great. Thanks for having me. It's such a blast to be here. Like you said, we got Pirates, Troszeczkę są we got Arc cringe'owi. 3.0, we got Light, we got Ale so okej. much stuff to talk Zobaczymy, about. co I mają do can't powiedzenia. wait to dive into it and just go over everything. Go ahead and give us your best Drifter impression. Go ahead. Pirates. Pirates. I love it. I love it. It's going to be great. We've got some deep dives with some of the developers that are responsible for the beautiful world of Destiny. We've also got a live gameplay stream later on with some of the team as well, which is going to be a good time. It's going to be fun. It's going to be fun. Hopefully nothing crazy happens. No, we love crazy here. We're Bungie. Come on, let's go. Well, never mind. But speaking of deep dives, you actually have something coming up, right? I do. What you got? I got some members of the dev team here with me, and we're going to be talking about some of the new stuff that's coming to Destiny 2. What's going on, y'all? Okay. Thanks for joining us. What's going on? All right. So last time we did this was Shadowkeep, and Dado was here, and let's just address the elephant in the room. All right, there was a Trochę tak popular meme sztucznie made, było. and I don't have a notebook like Dado did. I Gdzie have właśnie cards, od Blackwoodna okay? nie, So you nie can't czuję win tego, this. wiesz, od Blackwoodna Alright? nie czuję tego, że jest sztuczny. We're safe. O, All right. How's everybody doing? So good. Happy to be here, man. Awesome, awesome. Let's Nie go pamiętam, jak around się the nazywa. table and let's have everyone Ten po introduce prawej yourselves. był już na Let's start with Witchqueenie. this lovely Też gentleman to jakoś nie my za left. bardzo czułem od niego, Hey żeby był everybody, I'm sztuczny, Joe. nie? I'm the game Zawsze director tak, for Destiny 2. okej. Oh, hey Ale tych everybody, tak I'm Dan. wyjątkowo I'm the general dziwnie. manager for Destiny 2. I'm Taylor. I am the senior test lead for Season 18 and Season of Plunder. And yeah, excited to be here. Hi, I'm Kat. I'm the project lead for Destiny 2 expansions. Hi, I'm James Sai. I'm one of the creative directors on Destiny. Blackwood to po prostu, wiesz, masz Thank you takiego all so much wąsa, for being on here. musi, So let's wiesz, just być kick it off. We're all just naturalny. talking. We're all just having a Jestem w good ogóle time. What are we most fanem excited jego for? wąsa. Neomuna. Neomuna? Yeah. Neomuna. It looks so good. Did you guys see that trailer? It looked so good. I'm very excited. I'm very excited. I think in general, like in Destiny, we've went to Też mi jakoś to umknęło, very ale no different, będzie na pewno destinations. the There are, final shape, tak? very nature ascendant, and I think I'm really excited to just see what a up to date Zobaczymy like później, co super się stanie. futuristic neon city looks like, and I'm very excited to just use the grapple on that. So yeah. Grapple. Yeah, go. Yeah, oh, I was going to say, the thing about Neomuna, it's really cool because, as Kat was saying, we've gone to a lot of like abandoned places, a lot of nature ascendant places, places that are falling apart or overrun, but Neomuna is like this, it's a civilization that the people believed in and it was worth protecting, and it really embodies like the positivity and the hope and the optimism that runs at the core of a lot of what Destiny does, so. It's a really cool place. I think I'm excited for how different it feels from where we've been before. What Kat and James were saying. I think last year the team was sent on a mission and we said, "Can you make a really cool swamp?" And they're like, "Okay, yeah." And then they're like, "Okay, we've gotten really good at this like swamp making." I was like, "Great. Now make a city, right? Like now make like futuristic, like something that's never been done before in Destiny, where you feel like minutes before you got there." It was functioning, right? Like people were thriving in this place, and that's just a place that we've never been before in Destiny. Absolutely. You guys killed it with the design. And did I see this correctly? Are we getting destructible environments in the game? So the game is like
all about like blockbuster action, you know, big fun sequences there. And yeah, there's definitely like some locations, some places where there's gonna be a lot of like things blowing up, a lot of visual flair. It's not like the kind of destructible, like dynamic destructible stuff where you're like gonna blow like a new path in the level and be able to like take a different route than you thought you could. But it really adds a lot to the mood and stuff to have like these things blowing up all over the place. It really complements the theme of the release. Yeah, I think for us it's Nie, no about będzie really sezony, highlighting some of Lightfall those i The Final moments, right? You're przecież. gonna place the rally banner down and just a sea of Cabal or Vex is gonna pour out. And then suddenly glass is flying everywhere and fans are going right. And that's that Czy ja moment coś that źle we want. usłyszałem może? Okay. Yeah, I think I earned that, you know, those 2 treasure chests for my encounter there. I'll be on my way. After all the explosions. Yeah. Right. I mean, that's the trick, right? Like, it's a war zone, right? Like, I know we've been at war, and I know we've been protecting the last city, but to Joe's point, we just spent, you know, the last year in the swamp kind of playing detective. And this is, the battle is there. It's huge. It's larger than life. So there's things blowing up. There's the constant struggle. It's just a very different vibe. I'm super excited for the action of it. Who doesn't like blowing stuff up? I do. So we talked about a little bit. Tell us more about who we're going to be encountering on Neptune. Who are we fighting? We saw some Cabal. Yeah, I mean, I think the big thing is, you know, the Witness has pulled in and sent Callus, right? You probably saw that concept. Final Ship nie jest Lightfallem. You know, in classic style, The Final the Ship big to jest właśnie pyramid dodatek ship po with his ogólnie own sort of kopie. effigy crowned on it, and so there's going to be a lot of Cabal. Yeah, And spierdala. there's also this sort of Vex undercurrent threat of Neomuna as well, and so that's an interesting thing that players Ale will sort of zobaczymy, co tutaj discover, jeszcze you know, what powiedzą. they've been dealing with for the past. But on top of that, I mean, you know, Callus is back, loaded up, really as a disciple of the Witness, and so. Is it really him? I could say with like 97% certainty. It's like Callus and not a robot. Czyli znowu go nie dadzą. Definitely. But yeah, it's so cool because you know, we've been seeing like a ton of stuff going on with like Kayatal and stuff in the past few seasons and things, and we're starting to explore like more of the backstory of like the Cabal, find out more about them as a combatant race. It's just really exciting to see that happening, like the Destiny universe continuing to grow, and Callus, like, we're gonna find out, like, why he's, you know, signed on with the Witness. What does he want? What does he hope to gain? Yeah, but speaking of which, though, but like, even though it's 97% Callus, and it's the Cabal, but it's not the Cabal we know, right? Like, as becoming a disciple, Callus got some upgrades. So like, there's a different Cabal we're gonna be fighting. There's different flavors to it. And I think the biggest, you know, upgrade, it's not just the Cabal. There's another unit of the pyramid coming with the Cabal, right? And the Witness said, hey, you're gonna need some help. And that's what we call this the Tormentor, right? Tormentors. Those things Tak, look ci terrifying. What tormentorzy can you są tell me about the całkiem Tormentors? ciekawi. I'm excited to go up against these guys. They are terrifying. They are terrifying. We can tell you that. But yeah, so the Tormentors are a new pyramid unit that will be joining Nie ma rafla. the Cabal Nie and wiem, the skąd się forces wzięło of the to, że Witness this time czego around. ktoś pisze rafla, And it's ale nie ma rafla. They are Nie basically piszcie, bosses in the będę battle po prostu arenas that wyciszał. you Tyle. will encounter throughout Neomuna. To jest chyba dla They was bez are, sensu. as you said, terrifying to fight against. They have different phases, and they're really like, scary mini bosses. Yeah, it's. I mean, we called them like terrifying Grim Reapers, and these things are awesome because they're like the first like pyramid units that are like in the core combatant sandbox now. That you know, so that they're gonna anchor like a lot of tough encounters, and they have a bunch of different ways they can hit you, right? They have like the like side thing, we called them, you know, like I said, our terrifying Grim Reapers. So they throw these like side like projectiles at you. They can rush in and like, you know, like grab you and stuff. And it's just like, it's a completely different experience fighting them. It's a really, really fun kind of like. They're living up to their name. Yeah. Yeah. Can't wait to get tormented by some tormentors. I like how terrifying Grim Reaper was the throwaway term. Like that's. Mam nadzieję, że będą bardziej niebezpieczni niż And we also have another new character type. What are we calling these Cloud Striders? What can we say about these guys? Are they friend, foe? Yeah. A little background on the story of Neomuna. Okay. So during the first collapse, there was basically a ship that was able to escape, and that's how the society in Neptune started, and how Neomuna as a city came to be. They basically have been preparing all these years to avoid the second collapse and make sure that all their citizens are safe. As part of that,
there is this, this class of people who actually are volunteers. And it's a very different paradigm from what we know as the Guardians. The Guardians are basically chosen by the Traveler to defend humanity. With the Cloud Striders, they actually volunteer to go through a bunch of cyber enhancements and really be ready to protect the citizens in the city. And so that's a very heroic thing to do. And we're going to be able to discover more of their story and how they came to be. But also it comes with a cost. Like, they actually shortened their lifespan for about a decade as they are Cloud Striders. And so you basically have 2 at a time, one who's mentoring the next one, and we're going to see some of those things play out in Lightfall. Yeah. What I sort of love about the Cloud Striders is they sort of form this mirror for the Guardian in a bunch of ways. You know, we think of Guardians as the only heroes for the solar system, but the people of Neptune have come up with a different way. And you know, you take yourself as a Guardian, you know, this 6-foot mystic hero, and then you stand next to one of the Cloud Striders, and you're like, oh, I'm small. Yeah, and every one of the Cloud Striders looks like they're hitting the gym, you know, morning, noon, and night, and they have a very different approach to combat maybe than our sort of like tactical view or mystic, powerful view. They're all force all the time. Yeah, it's a beautiful juxtaposition, right? Like, you have the Guardians, as Kat said, that were chosen, like, you know, chosen for immortality but still for defense and protection, versus these Cloud Striders that opt in to shorten their own life, the antithesis of immortality, to sacrifice their mortality also to defend. And it's interesting to see, like, to explore how those two different societies play out and how they approach battle and how they approach combat. It's going to be really awesome to see it play out. That's awesome. So speaking of combat, we have a new energy type, Strand. Tell me everything about Strand. Strand? I want all the details. Strand wygląda fajnie. Zobaczymy dopiero jeszcze, jak wyjdzie to w praktyce tak naprawdę, ale obawiam się tego trochę w PvP. Yeah, I think one of the interesting things for Strand, you know, is it's the first power where your Guardian is the first person to ever encounter this. It's sort of a thing that you're learning about, and you have mentors that are helping you learn more about it, but you're really on the front lines of this sort of new darkness power and what does it mean, and then I think how that gets, you know, translated into gameplay is this high mobility. We really love the thought of the cosmic web, right? Behind all of us, there's this web that connects everything, and Strand is about touching into that web, and that's why grapple can grapple anywhere, right? You don't need a point. Yes. The web is everywhere. You find the web and pull it towards you, and how the different classes sort of, you know, make this web come to life, I think is going to be really interesting for our players to discover over the next few months as we start talking more about it. Absolutely. And it's been something that we've been exploring on throughout the whole campaign, is also your Guardian's journey in discovering Strand, as Joe was saying, and how we can learn and utilize this new darkness power is part of the story that we're gonna go through with players, and so it's been really cool. As a Titan, I'm very excited about doing the Titan thing and actually hold Strand and have like a whole AOE. What's with all the punching? Whoa, they're claws now. They're grafted on. Excuse me. This is a refined punching. Yeah. Gotcha. So yeah, super excited about Strand, and I think one thing that I really want to make sure that we highlight is what Joe said. Like, you don't need a grapple point to use the grapple. Like, you can actually grapple onto anything, the air or whatever you want, because we are using this cosmic web that permeates. Bawię się, jak to będzie, jak bardzo to się będzie bagowało. Tak szczerze mówiąc. Bo to się spierdoli totalnie. That grapple has saved my life a lot of times. Sweet. Can't wait to get my hands on the grapple. We also talked about the legendary campaign in the showcase. Is there anything new to the legendary campaign coming, or can we expect some of the classic rewards that we got last time with the getting us raid ready and things like that? Yeah, I think from a reward side, you know, we're following a really similar story. I think we're going to give you the awesome, you know, gear at the end of the campaign to get you up in that powerful band. We're going to let you choose one of the new exotics. This time, we're making sure they have high stat rolls on them. But in addition, because you're unlocking Strand during all this, we're also going to give you a little bit
of extra strand currency. So if you do the legendary campaign, you're going to be able to earn 1 extra fragment right off the bat. But I think the differences really start to come less in the rewards and more in the campaign itself. If you look at the Witch Queen and what we did in the campaign of the Witch Queen, I sort of like to compare that to the Corrupted Strike, right? There's like a little bit of nuance, it's a little bit creepy, there's some mechanics going on, and you get to play with a little finesse, right? Each thing is a little bit surprising. Really what we're doing in Lightfall is like the Proving Ground Strike, right? You're like, hey, you want to shoot a lot of people, right? Like, do you want to get in there and fight just a ton of Cabal? I think the thing, we're gonna have players go through the Legendary campaign, and when you hit that wipe screen on an encounter, sometimes you see the report and you're like, whoa, how many? Did I do that? Yeah. I think you're Joe, not many. Oh, shots fired. I mean, Legendary campaign has been such a joy to like to bring into the Destiny universe the past couple of releases. Just getting back to that that smart combat that you you have to make choices. You can't just be James and rush in and then try and grapple your way out of trouble. You have to actually think about where you're going to stand, where you're going to aim, what your loadout is. How are you kitted out for this fight? And to see the designers at Bungie just spend so much time thinking about all the different dimensions of the encounter, all the different ways that a player can pick it apart, and the different ways that they want players to be able to make progress in it or push back on the players. There's just so much loving handcrafted work that goes into designing these encounters. It's just been so much fun to watch. And honestly, just because I'm probably I'm definitely the most recent person to Bungie, I think seeing that, what James is just saying about the love that goes into crafting all these experiences has been absolutely just fascinating and just endearing, honestly. As a huge Destiny fan and now having the privilege of honestly working on my absolute favorite game in the world, it's amazing to see how it all comes together. And sorry, I'm going to stop or I'm going to get emotional. Go. Good. Sure. Taylor, what are you thinking about the strand abilities? What are you excited for in Lightfall? What are you thinking you want to jump into? I feel like Lightfallem. Most, except for James, we're all Titans here, right? No? Warlock. Wow, No. okay, you know Listen, what? I've seen, there has to be I think we're the only Titans, really. I think the biggest problem with being able to see the internal stuff is you see all the armor sets really early, and then you're like, okay, what class am I playing this time? Yeah, especially, the aesthetic, that is always all about the fashion and how your abilities will kind of mesh with I'm all about aesthetic fashion, so it's nice to kind of fit that in with your subclasses. Well, fashion is the real end game, right? Oh yeah. So we love fashion, we love Destiny, we don't want it to end, but we've heard talk about the end of this light and dark saga. What does that mean? Is Destiny going away? No, Destiny's not going anywhere. I think the easiest way to think about the end of the Light and Dark saga is the end of a chapter in a much longer tale, a much longer book or series of books or something like that. This is a great moment in time in the history of Destiny and in the history of the world, and we want to tell it right, and we want to have a satisfying conclusion, but a conclusion to that chapter, not the story of Destiny. I think we've been, for a long time, we've been setting up this, we've got this big white ball in the sky, the Traveler, and we've got these big creepy pyramids coming from space. And we want to make sure that we're always making good on those stories, right? We say, hey, you've been waiting for this. We're going to give it to you. And then we're going to go to a next chapter, and we're going to be able to move beyond that in the Destiny universe and talk about new, exciting ideas. Awesome. So Destiny is forever. You know what else is forever? Fortnite. Epic? Ale ciekawe, bo tak, Destiny ma nie odchodzić, będzie nowy rozdział, w sensie nie będzie już tej sagi o tych dodatkach, ale co wtedy zrobią? Czy oni... And just Epic Games Store is such a huge step in that direction. There's so many amazing games that are over there on that platform. Pewne jakieś zapowiedzi jakiejś nowej gry? We're big fans of all those games. We're super excited today to be able to bring them, bring Destiny to all those players who may not have experienced it before.
You know, and Czy also może worth jakoś mentioning, inaczej if wtedy you do go on pójdą? Destiny on Epic Już Games jest na Store today Steamie? and sign up, you do get the 30th anniversary pack Wszystko that już we launched jest. last year for free. Wow. Forever. Wow. Na Epiku pewnie już też I'm jest. super excited to see all the collaborations, Epic, Fortnite, Fall Guys, all that. But before we get into that, there's some other things, very exciting things that the community's been asking for a long time. LFG's coming into the game. You finally did it. Give me the story behind this. Yeah, I mean, Dan just talked about it, No how tak, important it is for us, for the Destiny 2 team, to make sure that Destiny is like a social game and a game that like it's so easy to jump Zobaczymy, in and kiedy just like będzie nowy sezon. either play with your friends or find Bo new tego friends to potrzebujemy play teraz. with, right? And so LFG is really a step in that direction. And so making sure that we have a really good system in-game where you can jump into your favorite raid if your clan is not available for some reason, or you're actually looking for a clan, I think is going to bring a lot of those experiences to way more people than it currently does. And so it's super exciting that we'll be able to bring that in next year. I think one of the most exciting things about LFG is the way the team is approaching it, right? And they want to make sure we have the right foundation, because we want a really stellar 28 tysięcy ludzi. And so, Czeka you know, what's coming w first kolejce. with Lightfall is this Lepiej thing called Bungie. Guardian Ranks. And Guardian Ranks for us it's this journey from the absolute new light player all the way to a Grandmaster like PvE All-Star. And you can go through these ranks and it'll show you, hey, here's what you need to do next. Oh, you've mastered that? You should try some of this stuff. You should try learning about build crafting. Okay, you should try getting into dungeons. You should try getting into a little bit harder strikes. And we think of that as really as the base for LFG, because when you want to go to LFG, you want to know that the people that you're looking to build your raid team with, your dungeon team with, your trial team with, you want to know they're ready, right? And so Guardian Ranks really is this thing that you can say like, hey, I'm ready. Like I've done all the stuff that shows I'm ready for the raid. Stats. Yeah, and I think between Guardian Ranks and accommodations, we not only have the tools that are hopefully going to say, hey, I know I can build a good raid team in this tool. We also have encouraging people to go down and say, hey, let's take this person on their first raid, right? Let's bring them up. Let's get them up to the next level of Guardian Ranks. And so I'm really excited about how the social team is addressing all these things, because it's really important. We love the sort of unmatched content in Destiny. We want to keep it challenging and engaging, but we also want to build those tools that are going to allow you to get into that content and say, oh yeah, I've done the raid, right? I've done the, you know, I've gone and mastered some of the coolest content in Destiny. Yeah, I think there's like a lot of cool elements that, you know, like Joe's talking about, where it's like, it's showing you what you need to do to, you know, to progress, how to spend your time. Another property I really like about Guardian Ranks is that as you move up, it forces you a little bit out of your comfort zone. You know, it's getting you to try new things, to maybe do new things, like new activity types, to try and put yourself out there like a little more in terms of like, you know, like the aspirational content, or trying to do some social things to keep your growth and your journey in Destiny like moving forward at all times and not falling into like these like the same patterns over and over. So there's a lot of just really cool effects having like a Guardian Rank system, you know, that has on the player. Yeah, and one of the last things that I think that we're really hoping the system can do is, Destiny can be an overwhelming game, not just for a new player to get into. Hey, there's so much stuff, what should I do? Also, taking a break and you're coming back. And we really want the Guardian Ranks to be this place that you can go where you're like, what should I do? There's so much to do in Destiny. What should I do? And you can go say, okay, I should work on this. Wait, you're allowed to take breaks? Tak, Bogu. You are allowed to take breaks. And I think this is a really important part of Guardian Ranks, is that even if you have friends who are playing, but like you're coming back to the game or you're brand new to the game, that's probably a place you can point them to. And it's like, why don't you just follow like this? And it's probably a great path for you to ramp up. And then Joe also mentioned commendations. And one of the really important things about building a game that's inherently social, and we want it to be, is to make sure that our Guardians are in their best behavior and are being super helpful to the community. And so commendations after every match-made activity is actually something that will be able to reflect that, where players will now be able to send commendations to each other and reward players for their good things that they did in the game, either they were helpful or like they were really good at PvP or whatever it was. Steama tak z 2-3 razy. So that system plugs into Guardian Ranks, and I think it's going to be
really a highlight. To jest Steama zwykle pomaga. Once you get past all Albo of tak the się hey, wydaje, I've że done all the pomaga. content, there's a few Guardian ranks at the end that are all actually about that combination. It's all Wiecie, no about tak saying, naprawdę to chcę okay, you've proven that you can do all this. kilkadziesiąt Now tysięcy, prove that nawet you're a kilkaset person that pewnie other tysięcy people chcę wanna play wejść. with. And it doesn't always have Teraz. to be that you're the, Na same most kolekcjonerki amazing chcę wejść raid leader. It can koło also be 30 that, like, tysięcy. well, Kat's just like Same super kolekcjonerki. dependable, right? She's got like a good attitude, and like you look at her lane in Vault of Glass, and you're like, yeah, it's handled, right? Like, and I can always count that like what's going on over there is on the up and up. Is there like a comic Tak, relief ja już one for mam. those of us who are really just good on Już się chat? pobiera. Good backpack. Yeah. I'll take Good it. at riding the backpack. That's right. I want the Hi, troll Newt. commendation. I'm leading somebody off a ledge somewhere, put it in the game. All right. So one of the things we're going to get our hands on, well, now, Season of the Plunder is here. Arc 3.0 is here. What do we have to say about Arc 3.0? There's so much cool stuff to get our hands on. Taylor, what do you think? To jest ciekawe właśnie, jak to wyjdzie w it's praktyce. touching, like, Jak all będziemy things mogli ARC. zobaczyć. And so, like, one of the things that is really cool about ARC 3.0 To is jest normalne, you że to can jest bring taki in, pierdolnik na you know, początku. older ARC weapons Nie ma that czegoś takiego, że nie have been będzie your pierdolnika favorites, na początku. minus Trinity Ghoul, and like Good choice. having that like synergize with the new ARC 3.0. It's something that I think we're really Wrażenia? excited to see everyone playing with Powiem ARC ci, że tak 3.0, kurwa being able dziwnie. to you know, kind of build up and craft their own style, and seeing like Hello, what all the people come players. up with in the next few weeks. And I'm just really excited to see how everyone handles it. I'm really excited for like the Titan Thunderclap. I cannot wait for that. Titans get another one-shot ability. I'm just excited. I get to throw my arc staff. Yes. I cannot tell you how many times I have popped that thing, gone twirling, gone after somebody, and they just just jump over me, and I just go right off the ledge to my doom. Now with like being able to throw the arc staff, like I have like a whole nother way to just like miss and like be totally ineffective with my super and get laughed at by everybody. But it's like it's Tak, są przeceny, ale chyba właśnie powiedzieli, że na ten tydzień wszystko, dosłownie wszystko jest za darmo. Na tydzień. Obviously. I do tego jeszcze jest podniesienie poziomu światła. And so I teraz to also Blink is poziom back tak naprawdę. on the menu. Yes. How great is that? I mean, I'm excited for the people that love Blink. As someone that is constantly the victim of people that are in, you know, a PvE jumping puzzle, like, oh, don't worry, guys, I'm great at Blink. And then we're just sitting there, we're on the King's tak, Fall ten tydzień tomb jest ships, za we're darmo. looking down at them, and you're like, You got it, you buddy? sure? You sure you're great at Blink? Oh man, so Arc 3.0 is here. We got Season of Plunder, Pirates. Let's talk about the narrative theme of this season. Why pirates? What are we doing? Why not? Why not? I know. I realize I set myself up for the why not. I mean, yeah, who doesn't like pirates? I think Zajebiście that już we've się seen zabili to, time and no. time again in I pop niestety culture, mają like, ruszyć? Już ruszyły, Pablo. Już ruszyły. A właściwie już powinny ruszyć. We're always so fascinated with like the pirate fantasy of like action, adventure, peril, no tak, będzie a lot of czekanie. that unknown on the open seas, and that felt like we could really merge that into the Destiny universe and make it make sense. Już mamy Because pierdolnik. there's always looming danger Dałem jeszcze 2 in giga do the pobrania. universe. Like there's so 6, much więc empty space. You don't know what's spokojnie, jeszcze lurking out półtorej there. minutki. And I think it's also a really cool way that we can tap into some further stories about like Drifter and Spider and how Właśnie they've had u like mnie these jest, więc run-ins jeżeli with, jesteś na Steamie, to you know, zdestatuj. the unsanctioned side of the galaxy. And Jeżeli kind of jesteś na just Steamie, to po prostu finding a little zdestatuj. bit Jeżeli more, jesteś na PS-ie, to to them nie, and też możesz some, zdestatować w sumie. deeper Też dives powinno into pomóc. their personality and their characters. Yeah, pirate mystique is just a real thing, right? Like, and when you have, to Joe's point before, right? Like we have our sphere good, triangle bad. Like we have very clear images on what's on what side of the battle. Having something that is neither, having something that is that like, you know, you don't really know where it's going to go and is unsanctioned, to use your words. I just think that's really exciting. It just adds a new dimension to the struggle and the conflict. And Pirates is really like, it's classic Destiny. Like the Fallen are spider pirates. Yep.
It is time that we make good. When you say this is a fallen captain, you're like, a captain of what? And you're like, of that. And Aramis is back. You see that pirate ship back there? Yeah. I mean, but that's a true statement, right? Like, ships are always cool. Pirate ships are cooler. Like, it's just always are. There's a cool thing about the pirate aesthetic that I think the team just nailed for this release. So can we talk about the aesthetic a little bit? Are we getting pirate hats? What are we going to be wearing as pirates? Are we going to get to do the full get up? Yeah, we as the fashion lover here, we get the hats. We get some slick coats. I am a Titan main, but I have to say the Warlock set is so cool. We kind of are fashioning. Jak chcesz się zacząć, to zacznij sobie tym, co po prostu chcesz. Jeżeli czujesz, że Hunter będzie tym, to sobie weź Huntera po prostu. I tyle. You're seeing a lot of hats. You're seeing a lot of coats, a lot of like shiny buttons and like doodads that are just attached to your armor. And it's I'm so ja bardzo lubię te excited. temy. I am Chociaż kiedyś grałem Hunterem. to wear so much pirate gear. Co dalej? All the pirate gear. Do we get parrots? You know, I don't. Yeah. I don't think we get parrots. We do get crewmates though. So. Okay. Did parrots survive the golden age? They're different. Someone call Julia. Pirates, you know. So we're looking good. We got our pirate gear on. What are we chasing after this season? A lot of loot. I was gonna say a lot of booty, but a lot of loot. A lot of booty. You heard it here first. So we have. We really leaned into the pirate fantasy. So we have an activity called Catch Crash. Nie wiem, co to było. Right, saying that 3 times fast. It is a challenge. And it is essentially you are having a shipboarding crew, and you launch yourself over to the enemy ship. You fight your way through to the captain's quarters, jest taniej and niż then Crazy beat up that wysyłał. fallen captain and Z get całą that loot. edycją, And natomiast then we also have expeditions, edycja and it bez is gry 3 kosztuje different 150 activities euro. where you're kind of going, plundering and Także finding sporo. treasure and glory. And Koszt then generalnie we jakoś also nie zmienił have chyba. hideouts, and those chociaż- are Nie, chyba trochę się jednak zmienił. 99 i 99, prawie 100 dolców za Lightfalla i Annual Pass, więc chyba się zmienił, wydaje mi się, było 80 so it is really kind of hitting wcześniej. home on that, like, pirate adventure of like getting Chyba mógł się some zmienić. long lost loot, getting some glory, meeting some fighting and fortune in there. Super cool, super cool. So we know we're gonna get some new story stuff this season. We know we get new story stuff coming with Lightfall, but the day-to-day gameplay loop of Destiny. What's coming to Strikes, Gambit, Crucible? What can we say about that? Yeah, I think the good news today is that we've got Cathedral of Dust coming back to Destiny today. We've got a new PvP game mode coming soon this season called Eruption. Next season, kosztuje we're 439 hitting, zł. the old competitive playlist pretty Czyli hard. koszt się We're zmienił. doing some matchmaking stuff, and on top of that, we're getting focusing Ingrams coming to Shaxx, which I think will be a pretty exciting thing. And then as we sort of get into Koszt się zmienił, season 20 and ale mamy 4 dodatkowe przedmioty kosmetyczne, 1 na sezon oraz 4 dostawy z sekretki Dracula raz na sezon. Każda obejmuje 2 wstąpienia, 3 odłamki wstąpienia, 1 egzotyczny szyft oraz 5 modułów ulepszeń. To kosztuje 20 dolców. Like a Shadows. So you may find out about some of those coming in, and then we've also got some really exciting Trochę changes słabo, just, że nic nie powiedzieli o tym wzroście. Nightfall and stuff overall that we'll talk a little bit more. And then of course next year, you should expect reprised PvP maps and PvP maps coming as well. Yep. Sweet. So Hello, Buzzers. What else are you guys? The giveaway has not started yet. One of the cool things from the trailer that we saw that we didn't get to touch on really, we've been talking about fashion, and the changes you guys made to the fashion interface was amazing. That's now coming
to loadouts? Praktycznie jestem Can we talk about that pewny, stuff? że Witchkin był za I have a nice story to tell because I za 80 remember, dolców. I remember Zresztą interviewing for 330 czy Bungie, 340, no and it was nie? like, one thing, I best można and było what go would kupić that be? And I razem z was like, pakietem na 30-lecie loadouts. i And then everyone was just kosztowało like tam wtedy looking at me 420, 'cause again, I wasn't 430. hired yet, and I was just like, Jak ktoś może, to niech mi to potwierdzi. Wydaje mi się, że tak było. Loadouts are coming, so it's very exciting. I think it's something that like every Destiny player has wanted to have in the game, and so I'm very excited that not only like you can have multiple builds, but also the fashion game is kind of introduced in part of that experience, and so it's going to be super cool to engage with. Yeah. Also worth mentioning that much like some of the third-party apps that exist, the loadout system will be able to pull your gear from anywhere. So you don't have to make sure you're carrying all the right stuff. You can switch it up on the fly, you can pull from other characters, the vaults, etc. I think it's going to be pretty big for player quality of life and just enjoying the fashion game. Yeah, Very nice. I think what James was talking about earlier when he was talking about those handcrafted encounters in Lightfall, I think one of the things I'm really excited about was, playing through the legendary campaign of the Witch Queen, it could often feel like, hey, the tax of switching up what I'm using is so high, I'm just going to find one good build, and I'm going to hope that it lasts, and unless I hit a real roadblock, like we're going to keep sailing. With all the light subclasses getting 3.0 and with loadouts and the manager coming along, I'm really excited for players to boot up Lightfall, set up all their different possibilities, and then go into these missions. And if they fail once, say, you know what, I think I should use Void for this, and then just press the button and be on their Void loadout, and then just hit that rally flag and be ready to go. That's super cool. It's super cool. And I think with all the synergies and mods that you now slot everywhere, I think it's such a time saver as well. Like it's much faster to get into the fun and like even strategize with if you're playing with a fire team and be like, how can we make sure that like we're all covering all the things that we need to cover for each encounter and each activity. So it's super excited about it. Huge time saver. I'm so excited for that because my fire team takes way too long in the tower to like figure out what they're gonna set up and what they're doing, and it's like, you guys, let's just go. Like, so I'm very the solar button. Yeah. Well, I'm really excited for content creators as well, because I think one thing that's been difficult, people will discover a great build and it can be really hard to show off and to talk about. And this is just, hey, I just took a screenshot of one page, right? And here's everything you need to see on it, right? And then someone will be like, oh, okay, I can set that up. I can call it the flawless loadout, right? Like that's great. I like that. I might use it. Yeah, no, that's a great. Halo, halo. To jeszcze raz się witamy. Się witamy, dzień dobry. Witamy. Ile ci tam jeszcze zostało minut? Ile mi zostało minut? Minuta 18. So in 2 minutes, there's giveaway. No, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo nie każdy zwrócił uwagę, na pewno nie Bungie. Tak? Mam wyjebane, mam kolekcjonerską edycję. Na cenę. Jest. Cena dodatku poszła w górę o 20 dolców. Okej, to nie zwróciłem uwagi nawet. No. Czyli inflacja. Albo jakoś. Też możliwe. No one asked about Lightfall, I don't know. Też możliwe, że Darmowała przez wszystkich. inflację. Czy jako twórcy kontentu dostajecie jakieś kody na swój użytek? Tak. Każdy dostał po sztuce. Dostajemy chuja do dupy. To akurat Strzybor dostał, wiesz, ale strasznie się prosił, wiesz, naprawdę, on kilka razy o to prosił. Mówi, nie chce kodu, chce... No. I ważne, że był... No, zwyczajowy przelew z Bungie się trochę opóźnia, więc film będzie pewnie pojutrze. Króciutka. 80 funtów dałem za Annual Pass plus tego, nie? Plus cały ten. No. Moi drodzy, powiedzcie mi w ogóle, jak nowa subklasa wam się podoba? Kurwa, na PvP to będzie po prostu broken as fuck, nie? Ja się boję, że to będzie po prostu broken. Jak oni mówią, że możemy to sobie zawieszać gdzie chcemy. No bo to będzie strasznie szybki movement, nie? To movementem się bardzo mocno wygrywa. I pytanie, jak ludzie właśnie szczególnie na konsolach się szybko obrócą. No bo to jest problem, nie? No bo wiesz, na padzie się wolniej obracasz, a gość nagle ci nad głową... Przez to na konsoli to będzie zbalansowane.
A, no. Nikt nikogo nie trafi. Ty zatrzymałeś rafla, to ja u mnie odpalam go na 6 minut. To ja idę się może wyciszę na sekundkę, tylko wylosuję, nie? Rzuć linka! Co? Rzuć linka. Gdzie mam wrzucić linka? Mojego linka. Aha, poczekaj, muszę na początku wylosować kogoś, żeby, no. No leć. 17 sprawdzony. No. Tylko 440 zł? A, nie chuj. Okej. No tak, nie powiem, żeby było tanio, ale dużo pokazali. W ogóle jakby może będzie więcej ciekawych rzeczy. Dobra, chłopaki się tutaj wyciszyli. Potem jeszcze rafle. A co, my chyba będziemy już sobie zaczynać powoli teraz. Bo to, co tutaj widzimy, no to będzie tylko takie przypominanie. Z tego, co widzę. And we know that, like, if you take a season off or you lapse for a little while, you know, there can be a lot of work just to get, you know, like, get back up to where you want to be. So, you know, with this new season, you'll be able to go to helm and grab like a chest that will catch you up now. So we're gonna have like a full set of gear in there, and it's gonna bring you up to the base power level for the season. We're also gonna have a special little exotic gift for you in there. So if you haven't gotten Thunderlord yet, now's your chance to grab that, and that's gonna pair nicely with Arc 3.0. I think what's really exciting about that gear is it's not just about the power level. You know, the systems team went in and they said, what does a good set of gear look like for a Destiny player? And so they've set you up with some legendary weapons, some mods in your armor, some, you know, Thunderlord, right? Then we really wanted anyone to be able to wear this and to be able to go into, you know, some match-made Nightfalls and people be like, oh, that's good. What you're wearing is good. And sort of have that confidence that as you get those better and better weapons, you have this baseline of like really just competent weapons and armor to go out and adventure in. So yeah, we got Thunderlord coming back, and probably a bunch of new arc weapons are going to get a nice refresh with the new season. Any weapons in particular y'all are excited to play around with this season? Like I said, I love my Trinity Ghoul. So Trinity Ghoul? Risk Dobra. Runner? That's not Chyba going to be a będziemy problem lecieć w now. takim razie na gierkę. Sweet. Well, season of Plunder is live right now. You can play it, but that's it. That's all our time. I just want to thank all of you for taking this time with me, going on this journey. But right now we have a trailer. We've seen it already. Let's watch it again. It's the Lightfall trailer coming to you right now. Okej. O, czy jesteśmy na końcówce? A czy to będzie po prostu ten sam? This glorious end. They will come for us. To savor the fruitless struggle. To its last drop. It's who they are. No to będzie to samo. A tu masz na tego, powiedz mi tylko, na tego rafla? Jeszcze 4 minuty. So, the raffle is open at Kobacki channel. 4 more minutes. Go there. Type More raffle. minutes. Minutes for. Just No, for. co mówiłeś, że co? Patrzę jeszcze raz na ten zwiastun, co teraz leci. Ja wiem tylko jedno. Jeżeli ja w ciągu sekundy kupiłem mi dodatek i kurwa kolekcjonerkę, to wiem, że ja znowu wybiorę tym razem 2 tygodnie wolnego, jak będzie premiera tego i to pierdolę. Pierdolę, kupiłeś kolekcjonerkę też od razu? Tak. No dobrze, kurwa, wszystko. Ile kolekcjonerka? 170 funtów? To całość wyszła? W sensie gierka i od razu ten? Nie. To gierka 80 funtów, kolekcjonerka 170, bo ja to osobno kupiłem, nie? Gdyby na przykład gra przyszła z kolekcjonerka w sensie później. Okej. Ale nie, chyba kolekcjonerki przychodzą normalnie, nie? Tak, ostatnio dostałem od razu, ale kilka osób wiem, że dostało długo po premierze, więc wolę mieć zabezpieczenie. Dostałem przed premierą chyba nawet. Okej. Nie, bo kod chyba dostajesz, nie? Cyfrowo.
A nie wiem, nawet nie wiem, ale... Ale lepiej było się zabezpieczyć. No. Ja zobaczę, może mi się uda jeszcze kupić. 2.5 Ale to minutes. muszę czekać do następnej wypłaty, bo może będzie jakiś rzut jeszcze. Ja sobie chciałem popatrzeć, jak to cenowo wygląda. No to się zalogowałem do Bungie sklepu i wrzucając do koszyka mnie wylogowało i już mnie nie zalogowało z powrotem, nie? No ja pierdolę. O kurde. Także... Ale jest taniej niż wysyłałeś, bo nie jest właśnie za 300, tylko za 250? Całość? 168 funtów, dokładnie tyle mnie kolekcjonerka wyszła, nie? A jeżeli chodzi o bez, 170 euro. to 150 euro to jest ten. To jest za... Znaczy 150 dolców. 190 euro ogólnie wyszło, nie? Za no-coda. No, O, to jeszcze z cłem pewnie. O, Czym taksy innymi za wszystkim. pierdołami. Tak, no. Mi pokazuje, że 177 euro. Bez przepustki. Okej, no to sporo. A na PlayStation Store, żeby sobie kupić Deluxa, to 440 zł. No tak, bo Tutaj podwyższyli na o czacie już 20 piszą, dolców. chyba za mieszkanie nie zapłacę, ale kupię sobie kolekcjonerkę. No. Ale podwyższyli właśnie o te 20 dolców, no. Right, 1 minute and 20 seconds. Minuta i 20 sekund, moi drodzy. Na Xbox. Dobra, to co? Jest już późno, więc powinniśmy chyba już lecieć. Ja też bym za także- chwilę musiał spadać, także jak ktoś jeszcze coś chce pogadać, wymienić burza umysłów, czy się rozłączymy i tyle, dzięki za oglądanie, nie? No bo Dawaj, Krzysiu, dawaj, jakie ty masz wrażenia? po pierwsze to co mnie już z butów wywaliło, to Neptun i te całe miasto, nie? To tak, w ogóle futurystyka tego wszystkiego, ta grafika. Wygląda tak bardzo Nie wiem. cyberpunkowo, nie? Tak, bardzo taki cyberpunkowy klimat. Elegancko to wygląda po prostu. To i to. Witness z Kalusem, nowo podklasa, Strand. Jestem ciekaw subklasy, bo oni trochę jej mało pokazali, nie? W sensie, no dobra, kojarzymy tego hooka, którego gdzieś tam zawieszamy, ale samych jakichś ultów chyba nie było, nie? Czy były gdzieś tam... Były, natomiast Dobra, mam wrażenie, że jeszcze się mocno Dobra. zainspirowali Dying Lightem 2. Jezu, nie grają dwójkę. Nie wiem, mi się ten grappling hook od razu skojarzył z Ratchetem i Clankiem, nie? Bo tam też to było też. podróżowanie po tych futurystycznych miastach, a oni teraz dają możliwość wszędzie się tam zaczepić. To w momencie to będzie normalnie przepaść teraz, nie? Te bardziej ogarnięte osoby to będą robiły taki Meksyk. Tak, no to będzie masakra, nie? Tu myk wszędzie i... Wiesz, w ogóle jak... To w ogóle jak to płynnie wyglądało, nie? Chłop normalnie wali w moby, ciul podskok na jakiś filar 180 stopni już mu wali w plecy, także w PvP to będzie... Aż się boję o tym myśleć, co się będzie działo. To będzie jak ze stazą na początku. To będzie po prostu jak ze stazą na początku, będą musieli to jeszcze... Zbalansować, nie? Taki większy cooldown, czy... Tak samo było w pewnym momencie tego trailera pokazane, że jak oni wyskakują z tego budynku, właśnie ta pierwsza, wiesz, reakcja na ten grappling hook, to te kabale za nimi wyskoczyli i zaczęli lecieć. Teraz nie wiadomo, czy to będzie tako, wiesz, specjalnie pod story zrobiona scenka, czy to tylko na potrzeby trailera zrobili, że oni idą za nimi i że cię jeszcze te moby będą bardziej gonić, nie? Bo normalnie było tak, że albo kabale skakały, albo biegały, albo wskakiwał w powietrze i stał w miejscu, nie? No. Tam było ewidentnie widać, że był za nimi pościg. No tak, bo to wyglądało całkiem... Wydaje mi się, że to będzie jednak... Że to mogło być faktycznie jakby pod kampanię jakoś. No, że tak samo jak przy Witch Queenie było, nie? Że były wyreżyserowane momenty i po prostu tak jest skrypt, nie? Tak to się nazywa fachowo, napisany i że tak ma być, no. Ale tak czy siak zrobiło to fajne wrażenie. Ci nowi przeciwnicy Tormenty z tymi sierpami i kosami, czy jak to nazwać, to widać, że to jest taki ogr na sterydach i no wyglądają jak te od Witnessa ci ziomki, nie? Tak. Dobra, ja jakby co, puszczam pierwszego rafla. Także otwieram giveaway, możecie wchodzić Linka muszę skopiować, kurde. i zapraszam. Ogólnie do tego, co pokazali 10 minut. odnośnie samego dodatku, no nie mam zastrzeżeń, no po prostu zrobiło to dobre wrażenie. Bardziej mnie ciekawiły potem rzeczy, które były później. Jak było nawiązanie do tego LFG wprowadzonego do gry, że jakieś będą paragony, ocenianie graczy, nowy loadout i Znaczy, jestem jak to ciekawy będzie właśnie, wszystko działało. jak to będzie działało, bo z Ja jednej się strony możesz obawiam tylko tego. oceniać pozytywnie, trochę jak lajki na Facebooku, że zbierasz tylko lajki,
A jak na przykład ktoś, nie wiem, będzie trollował, ktoś będzie robił coś Właśnie- źle, no to czy też będzie to miał jakiś negatywny wydźwięk, nie? Tam Te chyba osoby- nie było właśnie tego, że będzie negatywny, co w sumie jest uważam, kolekcjonerka że jest teraz, zobaczcie całkiem ciekawą rzeczą. Kozacko to wygląda. Zajebista. Jakby były negatywne oceny, no to mi się wydaje, że od razu by poszła fama, że ty wiesz jak cheating, bad connection, AFK albo Tak, unhelpful tak, i to by ludzie było po prostu bardzo by do jaj to problematyczne. klikali, a oni by po prostu zbierali feedback i by potem mogły być z tego konsekwencje. Także nie wiadomo, czy będą Czyli co, tylko będą pozytywne tylko oceny, lajki po nie? prostu. Także bo tam też widzieliście, tam była cała ta zakładka z tymi zbieraniem tych ocen i było na 4 kategorie to rozdzielone. Znaczy na stronie pokazali, że były 4, może było więcej, nie wiadomo. Tak czy siak były 4 takie główne grupy. A bo ten koleś jest dobry w tym, albo ten koleś pomagał mi w tej misji, albo ten jest dobry, nie? Wiesz, jak on jest lider. Ciekawe jak to będzie działać właśnie. No i loadout, żeby się wiecznie nie bawić w dimie, będzie to w grze. To generalnie jakby wygląda całkiem spoko na papierze, też się trochę tego obawiam. To tak samo jak LFG. To jest spoko na papierze, ale nie jestem pewien. Na pewno fajnymi decyzjami to jest przede wszystkim ten tydzień darmowy dla wszystkich. Na Epiku to, że dostaną 30-lecie. Szkoda, że nie wrzucili tego na inne platformy. No ale cóż. No ale jakoś zachęcić ludzi chcą, no to dali typowo pod Epika teraz, nie? Ale tak czy siak, wiesz, osoby teraz New Lighty, dzisiaj startuje nowy sezon, on se ściągnie free to playa i ma wszystkie dodatki ma poziom mocy. za free na tydzień, nie? I ma boosta do poziom- mocy. Tak, to jest w ogóle, kurwa, dla mnie niespodziewane, że nie wrzucili ten poziom mocy, żebyś mógł sobie podboostować. Samo jak zadeklarowali się, że już nie będzie sunsetu, widzicie? Ludzie wypłakali, tak, wywalczyli. To jest dobrze, no. najbardziej Ale to popierdolona rzecz, której się nigdy nie spodziewałem. Wcześniej było tak, że Destiny się nie może rozrastać w nieskończoność, musimy wiecznie ciąć, a teraz zapowiadają, że już będzie koniec sunsetu i nie wiem, za chwilę przyjdą DCV, płaczki, że nie? gra... Tak? Tak, o tym Ale mowa. to, czy ja dobrze rozumiem, że oni przywrócą też tamte rzeczy z tego DCV, czy nie? Nie usłyszałem, czy powracają stare, ale wiem, że nie będą odbierać już od Lightfalla, będą wiesz, już nie będą zabierać. Ale chyba nie mówili nic o tym, żeby będą przywracać stare. I wydaje mi się, że tego nie zrobią. Ale trzeba będzie jeszcze to przestudiować. Ja to będę pewnie oglądał jeszcze ze 2-3 razy. No to na pewno. Nie tak, no. Ale no tak, koniec tych sunsetów, no wiesz, też Sony pewnie zrobiło swoje, teraz wejście na Epika, to od Epika pewnie też mają w cholerę hajsu. Epic bardzo dobrze płaci, bardzo dobrze płaci. Jak powiedzieli, że 5 nowych milionów graczy w tym roku, mamy połowę roku, no tak trochę ponad połowę, chyba że wiesz, no, chodziło od... Jeżeli oni zadbają o tych graczy, a wydaje mi się, że idą w tym kierunku, żeby zadbać o nowego gracza, żeby go utrzymać w grze, żeby mu wytłumaczyć tą ścieżkę, przed którą jest stawiany. No bo będą te i oceny graczy, będą i te jakby to prowadzenie troszkę za rękę, co krok po kroku masz robić, żeby dobrze grać, żeby zrozumieć tą grę, no to jest możliwe, że całkiem to dobry... jest jakiś taki nowy, fajny movement. Tak, no bo pewnie zaczęli, że wiesz, dużo, ludzie przychodzą, ale słaba konwersja, nie? Oni odbijają się po prostu gdzieś tam od zawiłości, nie? Gra jest spoko, jest duża, ale no nie rozumieją. Wyłapaliście, o co dokładnie chodziło z tymi rangami Paragonu? To jest powiązane z tymi lajkami, czy to było całkiem coś innego? Z lajkami też. Właśnie nie jestem pewny, chyba lajki, no. Bo tam było pokazane, że miał 11 rang, nie? I do tego były przypisane kolejne poziomy nagród. To mogłyby one być za triumfy, na przykład, nie wiem, zrób Flawlessa 10 razy w tygodniu i masz 1 paragon, nie? Aha, coś takiego. Znaczy, Właśnie do końca nie zrozumiałem, bo to tak... Tamte rzeczy to było po prostu, że zrób jakąś rzecz typu, nie wiem, zrób patrol, chyba coś takiego było. Trzeba będzie naprawdę się w to wgłębić, ale... Nie jestem pewien, czy to jest dobry ruch, ale to jest przynajmniej w końcu jakiś ruch w stronę nowych graczy. Co jest na pewno bardzo dobrą tendencją. Ale czy będzie dobry?
No i to, co mówiliśmy na Discordzie, co żeśmy się śmiali, że no wraca kampania na Legendzie, bo ta z Witch Queena była bardzo dobrze przyjęta i zaś będą się tam bawić w tym poziom trudności, nagrody, ble, ble, ble. Także to już jest już zaklepane, że to będzie, to wiemy. No i mnie to cieszy akurat, nie No wiem i jak was. później już następne info to już jest stricte o sezonie, który startuje dzisiaj, także nie wiem, czy chcecie do tego dodać. W sumie wszyscy widzieli, co się działo na streamie. Uśmiałem się. Jak ja zobaczyłem, że Eramis się roztapia, no to już puch. Ale Eramis roztapiająco się spoko, ale jak usłyszałem, że piraci, to miałem takie, co kurwa? No, piraci, ale zbroja fajnie wygląda. Mi się osobiście podobało te nawiązanie do tych pirackich Ale takich klimatów. tam jeszcze ci wrzuci, wiesz, że będziesz miał własnego catcha. Tak. No, ale jestem właśnie ciekaw jak będzie z tym sterowaniem tym swoją drużyną, czy o co chodzi, nie? Tam, bo tam coś takiego było, nie? Że będziesz mógł rekrutować typów, ale wydaje mi się, że to nie będzie taka rekrutacja, że robisz sobie własną załogę, tylko że ta rekrutacja będzie, tak przynajmniej zrozumiałem, jako tych typów, których już mamy, jako bohaterów. Czyli Aido, Mithrax, Drifter i kto tam jeszcze był? Ale zaraz będzie grane. Wydaje mi się, że jeszcze był. Dobra. Jezu, co na mnie nie krzyczycie, że się odmutowaliście, nie zauważyłem, No przepraszam. właśnie. A wy jesteście już w gierce, czy? Jeszcze nie. O, Właśnie będziemy wchodzić. a ja se gram. Powoli. O. Już posprawdzałem wszystko, w ogóle Kubacki. No to jest ten moment. Jest Mindbender w tym adepcie. Wiem, widziałem, kurwa. Ale z czego? Z Vanguarda, czy? Podejrzewam, że z Vanguardu. Woren, wiesz, że cię lubię i chciałbym Grandmastersy kiedyś pograć, nie? A wiesz co, ja ciebie też lubię, bo The Trials jest slag. O, no to się tak zgadamy się chyba, nie? Spoko. Dobra, to co? Myślę, że to jest czas, żeby lecieć w końcu w sezon. Co wy na to? Dobrze. Ja tak dobrze. czy siak muszę kończyć, bo tu się zaczynają wieczorne rytuały w domu, także dzięki panowie, że mogłem to z wami oglądać. Spoko, Również dziękujemy, Krzysiu. Agios tam już na swoim streamie tymi kodami wie, co ma zrobić. Dobrze. No, a ja dziękuję i się rozłączam. Po 300 euro jak coś. Dobra, to trzymajcie się. buziaczki. Na razie, Lecimy. trzymajcie Na się. razie. Wszyscy. Nara. Dobra, to jest ten moment, kiedy będziemy już wchodzić w końcu na nowy sezon. Coś takiego pewnie w jednym. Dobra. Okej. Także będziemy sobie już teraz przechodzić. Jakby było coś jeszcze nowego, to spokojnie, bo na pewno będę to jeszcze oglądał pewnie kilkukrotnie, żeby upewnić się, żeby na pewno nic, no wiecie, nie przegapiliśmy. Zobaczyć w ogóle, jak dużo jeszcze mamy do ogarnięcia. Także wchodzimy na nowy sezon. O ile gierka się odpali. Co jest? Odpala się, ale tak... Okej, odpaliła się. Dobra. Zobaczymy, czy wejdziemy szybko, czy będziemy czekać miliony lat. Okej, szukam aktualizacji. Czy będzie kolejka duża? Czy może nie? Podpowiedz coś temu streamerowi, co kiedyś nagrywał te dwa, niech coś tam... Ale... Ja pierdolę. Człowiek się wysila. Człowiek się wysila, żeby cokolwiek zrobić. Nie, przychodzą ci, mówią, wyjebane. Mój wysiłek. Okej. Czy będzie film? Tak, będzie film. O! Skończył się Rafał. Nie było mnie, gdy mój ród upadł. Dezerterzy uciekli z Mithraxem.
Helem tchórzem rodu światła do ostatniego miasta. Ulegli swoim oprawcom, strażnikom i ich wielkiej maszynie. Nie ma większego wstydu. Chciałam zdobyć stazę dla mego ludu. Zostałam jest to. osądzona, związana, pozbawiona mocy, którą chciałam władać. Zobaczymy. Łańcuchów nie da się zerwać. W tym tygodniu na pewno. Tak nam wmawiają. Ale jeżeli ona zerwała te łańcuchy, to czy ona będzie teraz władała stazą? I się zerwała łańcuchy, no jakby wyswobodziła się. To chyba powinna władać stazą. Aha, będzie nas wrzucać od razu. Czekajcie. Zrobimy jedną rzecz. Dzięki za pomoc staremu włóczędze w tej delikatnej sytuacji. Wiozłem przesyłkę do ostatniego miasta. Losujemy. Zbiry z rodu zbawienia ją przechwyciły. King the winner. Destiny Wybierz King się do nich 5-5. i odzyskaj. Odezwij się w ciągu minuty. Dam ci znać, czego szukać, gdy A będziesz... jak nie, to losujemy nową osobę. Będzie 41, to losujemy nową osobę, jeżeli się nie odezwiesz. Nie obwiniam rodu zbawienia za podkradanie na szlakach handlowych. Nie jest im łatwo, odkąd szefowa zmieniła im się w sopel. Ale żeby mieli czelność zrobić coś takiego, gdy odzyskamy towar, zrozumiesz, o co chodzi. Jako, że tutaj w tym momencie sobie latamy po tym. O, czyli to będzie zamiar z barykady. Okej. Uniesienie boczne? Czemu uniesienie? Wysokie uniesienie. O, jesteś, dobra. Okej, Destiny King. Odezwij się do mnie na Discordzie. Okej? Może lepiej to napiszę. Okej. Dobra, to co? Bierzemy następnego. Także robimy reset. I wchodzimy jeszcze raz. Pamiętajcie, że jeżeli wygracie, to no, możecie wygrać tylko jeden. Grom z jasnego nieba. Sejsmiczne uderzenie, pięści nie, chcemy nawałnicę. Rakietowe uderzenie. Dobra, zobaczymy sobie to. Granat impulsowy, hukowy i piorunowy. Wezmę to. Aspekty. O, to jest fajne. A, szkoda, że dostaje się, jak zostanie zużyta ta osłona.
Aktywne jest wzmocnienie przednie, osłona blokuje znacząco więcej obrażeń, zanim zostanie przełamana. Okej. Okej, te aspekty jakoś tak... Jakoś tak, no, tak mało mi dają. Okay, bro, but send me a message on Discord, okay? You can find me on... Wait. I should have a Discord link in the description of the stream, okay? So you can join there and send me a message. Dobra. Zrobimy to. Emituje dodatkowy błysk, impulsy. Mamy piorunowy. Zapewnia dodatkowy ładunek granatu i poraża cele trafione pierwszym uderzeniem. Okej. No dobra, zobaczymy sobie to na razie. O, jakie fragmenty. Gdy aktywne jest wzmocnienie, twoje ostatnie trafienie elektryczną bronią specjalną wywołują... to jest dobre. A, ale specjalną, kurwa. To jest spoko. To możemy dać. To jest ciekawe. Okej, to chyba to też wezmę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj. Na ulubiony sobie wywalę to. Co ja tu miałem? Ulubione. I niech będzie tak. Dobra, jak z tym? Jak z... Jeszcze 5 minut, spoko. Jeszcze tylko... Co my tutaj mamy? Od razu szukamy tych... Ała! Od razu szukamy tych piratów. Z tego co rozumiem. To wygląda, jakbyśmy byli na Europie. Nie sprawdziłem w ogóle, czy byliśmy na Europie. Wybaczcie, ale tutaj wszystko... A, chyba jesteśmy na Europie. O kurwa. Ej, fajnie się lata na tym sprincie. Okej, ten Sweet Sorrow, nie jestem pewien, czy nie będzie w jakiejś topce teraz. Mam nadzieję. On się fajnie zachowuje, bo... Piękny glitch. On się fajnie zachowuje właśnie po przełamaniu tarczy. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie, w sumie mi się podoba. Dobra, ale co jak przetrzymamy?
Ale muszą być centralnie przed nami. Okej. Dobra, piorunowy. Fuck, można daleko naprawdę skakać teraz. Nawet bardzo daleko. Te wzmocnienie jest zajebiste. Zwłaszcza jak jeszcze dostaje się ten wzmacniacz szybkości. Ja pierdolę. Kto tam? Włóczęgo, jesteś tu? Jestem tam duchem, szefie. Ja nakłoniłem strażnika, by cię uratował. Dopuściłem, by strażnik zobaczył mnie w tym stanie. Pogadamy, gdy stąd wyjdę. Skoro o tym mowa, omówmy kwestię dodatku za pracę w niebezpiecznych warunkach. Co takiego? Mieliśmy umowę. Nie będzie mnie wykorzystywał szantażysta amator. Jasna sprawa, szefie. Po prostu odeślemy cię na splątany brzeg. Królowa Mara wyznaczyła sowitą nagrodę za twój paskudny łeb. Można nieźle zarobić. Coś ci powiem. Ród zbawienia zarekwirował mój stary kecz. Jeśli się do niego przebijecie, będzie wasz. O kurwa. Po drodze dołączą do was moi wspólnicy. Podwieźcie ich, a będziemy kwita. Słyszysz, bohaterze? Mamy nową furę. Trzeba ją tylko odzyskać z konfiskaty. Ja pierdzielę, to nie spodziewałem się, że to będzie catch pająka. Coś tu jest? Trochę wygląda, jakby miało tutaj coś być. Fuck! Jak to lata? Podsłuchałem gadkę paru mentów. Wtedy, gdy chowałeś się w swojej budzie? Ród zbawienia się zbiera. Coś ich zdenerwowało. Szukają czegoś, co pozostało z mrocznego wieku. Okej. Złowieszczo, ale strażnik da sobie radę. Okej, mamy Half Sixa. To Harsix, jeden z moich zaufanych wspólników. No siema. Skutecznie włada karabinem kablowym. Przyda się, gdy wróg cię przyszpili. Okej. Dobra, to zanim przejdziemy tam, to wybieramy następną osobę. Pick the winner. Shogun. Shogun, Shogun. Dawaj, pokazuj się. Do 54. Okej. Shogun. Hello, Shogun. I see you're hearing. You should maybe
different, but not Polish. Okay, send me a message via Discord, okay? You have a link in the description of the stream. And remember that if you want, then the emblem will be lost. So remember to send me a message on Discord. Also, Destiny King have not sent a message to me. At least I don't see anything. But that's okay. Okay. What is your Discord? You have a link to my Discord in the description of this stream. What? Okay. That's me. Thank you. I'll send a code after the stream. What? Destiny King, do you have multi accounts? Yeah, he said that he messaged me, but he don't. Or that he didn't. I don't want your ID. Send me a message on Discord. It's not that hard. Shogun, you found me. What? Wait. Shogun, you sent me a message. Brzmi jakby koleś był na multikoncie. So, Shogun, is that you? Or not? Okay, that's not you. Okay. So, send me a message on Discord. You have to... Okay, Svedvo. Okay. Svedvo, so Destiny King, yes? Okay, so we have one, but not another. Shogun, send me a message. God damn it. Send me the fucking message, okay? You have to get into the server and check on the streamer lists. Play me such a... No, he messaged me now.
Yeah. Okej, zobaczmy dalej. Right. Check now. Yeah, I see. Okay, send me a message, okay. Okay, so that's you, right? Shogun. Because I was unavailable. Discord. Okay. Next giveaway. Okay, we can go further. Ja mam nadzieję, że ktoś tutaj ze stałych widzów wygra. Pomóż im wydostać się z tych gruzów. Niestety... Trochę mnie to irytuje, ale... No to jest konkurs dla wszystkich, w sensie jak dostajemy... Jak dostajemy emblematy, to musimy je rozdawać porówno wszystkim. Każdy musi mieć szansę. A jeszcze sprawdziłem i niestety, ale na Streamlabsie dla YouTube'a, przynajmniej nie zauważyłem tego, żeby było. Nie ma takiej opcji, że ktoś musi subskrybować jakoś dłużej. Także niestety. Tego pana Johnsona to mam wrażenie, że to jest multikonto, więc dziękuję. Jak koleś mówi, że jest tym sferwą, to w takim razie ma dwa konta. Także dziękujemy. To jest fajne, sporo się ładuje. Szkorbot. O kurwa, szkorbot. Jakie zajebiste. Znajdźcie resztę moich wspólników. Nic mi po nich, jeśli będą martwi. Sprowadźcie ich żywych. Nie kłamałeś o tych błaznach z rodu zbawienia. Są nabuzowani. Czego według ciebie szukają? Reliktów. Jakichś antyków. Bardzo dziwne jak na takich buraków. Muszą wykonywać czyjeś rozkazy. Kto tu od diabła rozdaje karty? To musi być ta szycha, co tu dowodzi. Nowy egzotyk to może być spoko. A jak będziemy mieli gdzieś tutaj tego egzotyka, to możemy go sprawdzić. No, pierdolimy. Okej, no dobra, gejtowane zdrowie. Nie, żeby mi się to podobało. To 5, znaczy 4-krotnie? Nie, 3-krotnie.
Żeby używać tej umiejętności chyba musiałbym sobie zmienić przyciski. W sensie sterowanie na to, bo ja wciąż mam to sterowanie wcześniejsze, czyli dalej jakby jest... Chyba... I dużo tutaj... Dalej jakby jest to, że mam na jednym przycisku i atak ładowany i zwykły. Dobra. A. Mam wrażenie, czy zwiększyli celność trochę? A, ładowałem. Czy to będzie nasz catch? I o. O cholera. Zdaje się, że świadek uwolnił Eramis. Nic dziwnego, że ród zbawienia wrze. A więc złodziejka statków powróciła do gry. Artefakty, których szuka. Założę się, że to cena za jej wolność. O, można by nieźle zarobić na pośrednictwie. Na szczęście mamy czysty statek i niezbyt czystą załogę, aby ją ścigać. Wyświadcz mi przysługę, strażniku. Nie pozwól, by ten klaun pilotował mój catch. Daj spokój, Yeah, this is a quest. Tego się właśnie boję. Bój się lepiej o to, jak cię powitają w ostatnim mieście. Lecimy, strażniku. Okej. Teraz powinniśmy wlecieć na, ze skifem. Czy zaparkujemy w skifie? Fu, nie w skifie, tylko w catchu, ja pierdzielę. A. Synka? Mamy to. Ja pierdolę, wolałbym być w hełmie. Uważaj z tym ładunkiem, albo sam wyrwę ci łapy. No i pajączek. To prawda. Eramis się uwolniła. Wciąż coś znaczy. Stare załogi zbierają się na jej rozkaz. Stare załogi. Czytałam o nich. Zabójcy keczów i ostrza skifu. Jak mówią na nich ludzie? Piraci. Powrót Eramis to złe wieści, zapewne. Ona czegoś szuka. Ale szczęście nam sprzyja. Właśnie tej błyskotki potrzebowaliśmy. A co to? To dostęp, siostrzyczko. Ten klucz otworzy każde drzwi, które oni zamkną. Ja O pierdzielę. ile je znajdziesz. To jest ciekawe w takim razie. Nie możemy lekceważyć starych załóg. Powinna się nimi zająć Straż Przednia. Jest rum. Ciężka sprawa. Zawala przygotowuje się do następnego ruchu Kalusa. Ukryci i kory szukają Eramis, ale działają po cichu. Zostajemy my. No kurwa. Musimy pomagać w każdy sposób. Poza tym mogą nam zapewnić wiele wspaniałej wiedzy ci piraci. Mogą posiadać antyki z czasu huraganu. O. Ej, to trudniejsze niż myślisz. Racja. Wszyscy wiemy, jak groźna może być Eramis. Twoja decyzja, bohaterze. Dobra. Kotwica w górę.
Gotowi na rozkazy, kapitanie. Okej. O, i mamy nową lokację. O, zobaczmy. A, to jakieś... Słyszę nie wiem kogo. O! Kuzyjniak. Okej. Będziemy musieli latać w takim razie do okopu z reliktami. Dobra. Jak to idzie? O, akurat wiem. Dobra, to możemy wybrać kolejnego zwycięzcę, którym będzie Patang. Okej, Patang. Masz minutę. Okay. So you are here, so the same thing you have to do. Send me a message on Discord. No. Okay. Send me this message. I would like to confirm you as fast as possible. Bonusowy fragment mapy. Okej. Jacht buca. Ej, świetny. Duch z czerwonym okiem? Okej. No dobra, zobaczymy później, jak to będzie wyglądało. Do it now. Yes. Okej. Ale trochę mi nie powiedzieli, co mam zrobić teraz. Ahoj, kotwica w górę. Interakcja zaobserwowana. Po prostu mam iść tam? Do My pająka. się jeszcze nie znamy. Jestem Aido, skryba rodu światła. Córka Mizraxkela, którego już znasz. Tak. Z Misraxem dobrze się znamy. Słyszałam opowieści. Naprawdę? Czy masz jakiś tytuł? Podobno nazywają cię... Mam ich wiele. I wolę pająk niż upadły. I niż mitrak, jak strażnicy złą twego starego. Tak, niektórzy mają kłopot z wymową. Tak. Zadziwiające, z czym miewają kłopoty. Pomijając tu obecnego, oczywiście. A, tak, to bardzo zdolny strażnik. Mam nadzieję, że będę mogła jakoś pomóc. Jesteś rezolutna, Eido. Co o tym myśli twój ojciec? Wszystko wygląda mi na to, że zląkł się dawnych załóg piratów. Tak, wydawał się zlękniony. Lecz jestem skrybą. Spisywanie historii należy do moich obowiązków. A w głębi serca musi cieszyć się przygodą, jak wszyscy. Myślę, że bardziej się martwi. Ja się cieszę. Więc, mała skrybo,
Jeżeli nam pozwolisz. Strażnik i ja mamy coś do przedyskutowania. Oczywiście. Witaj w ostatnim mieście. Światło ochrania. I don't see anything on Discord. Are you sure you sent me this message? Izraksie, ty stary krętaczu. Całkiem How many emblems are left? 2. Strażniku, I don't see any message from you, Pattanga. wydaje się, że ledwie wczoraj handlowałem serafitem i fazoszkłem na splątanym brzegu. A teraz wędrowiec wziął mnie pod opiekę. Zabawne, dokąd może doprowadzić stary dług uwłóczeń. Zostawmy szczegóły tego upokorzenia dla siebie, co? No dobrze. Zdaje się, że zamierzasz walczyć z Eramis i starymi załogami. Miss Rax nie jest z tego Guys, zadowolony. why don't you understand to send a message? Message. Not adding a friend. Not sending ID of Discord. A message. Masz do tego smykałkę. Pokaż piratom, co Send się a dzieje, message, gdy wchodzą not w paradę inviting a friend. pająkowi. Pod twoją nieobecność zbiorę trochę sprzętu niezbędnego dla początkującego kapitana. Nie dziękuj, strażniku. Nie rozpowiadaj tylko o mojej szalonej hojności. I see nothing. Muszę dbać o reputację. Now I can see Galactic Gunstar. Is that you? Hot dog. Don't you see what do you watch? Do you watch Hagios or Strzybor? That's a brain dead. Oh. Ja pierdolę. Wybaczcie, niektórzy ludzie są po prostu kurwa, nie wiem, pośledzeni. Wydaje się, że ledwie wczoraj byłem na sprzątaniu. Okay. No tak, no mówił to. No chyba zacznę, kurwa, bo mam dosyć tłumaczenia im, że nie potrafię. I to najlepsze, że to jest kurwa drugi typ, który tak zrobił. Chuj, jak zobaczę jeszcze raz, że robi to jakiś typ, to pierdolę. Otwieram.
Dobra, mamy dostępne nowe zadanie. Tutaj wiernych era z piratów, jak się ketcha. Okej, czyli lecimy po prostu na... O! Czyli przywrócili w takim razie to jako strefę normalną. Jestem ciekawy, czy ja powinienem to sprawdzać, czy nie. W sensie, czy to jest... Na jak wysoki to jest level w ogóle? Dobra, zobaczmy, co to będzie. Dobra, to wbijamy się na to. Zobaczymy zaraz. Jak to będzie wyglądać? To jest, pamiętajcie, nowa aktywność sezonowa. Pierwsza. A wejście fajne jest. Całkiem przyjemne dla oka. Idziemy na samej górze? Tak, ej, zajebiście. Fajne to jest wejście. Bardzo mi się podoba. Okej, jest jakiś alarm. To jedna z najemnych załóg pracujących dla Eramis. Współpracowałem z nimi w przeszłości. O, cóż za szczęśliwe zrządzenie losu. Wynegocjujesz zawieszenie broni? Oczywiście, że nie. To byłoby nieprofesjonalne. Okej, czy jesteśmy na swoim catchu? Mam nadzieję, że będziemy mogli cokolwiek robić na tym catchu, w sensie z tym catchem właściwie. Byłoby trochę smutno, jakbyśmy nie mogli nic z nim zrobić. A dostaliśmy catcha, nie? Okej. O, czyli latamy tutaj także... Okej. To wygląda całkiem spoko. Dzisiaj to dalej, jakby widzieliśmy tą mechanikę już dawno, ale wygląda całkiem legitnie. What the fuck? To straszne lagi. O, lecimy na Aboddo w takim razie. Ciekawe, czy wszyscy muszą lecieć, czy... Okej. Mam wrażenie, że jest słabszy ten... to uderzenie.
wręcz. nauczyć o życiu awanturników. Nie jesteśmy ofiarami, jesteśmy łowcami. A teraz zobaczmy, jaki łup zdobyli ci piraci. Bohaterze, zniszcz te zbiorniki eteru! Boleśnie to odczują! A, dobra. Tymi ładunkami mamy to niszczyć. Gicik. O kurwa. Trochę tu się dostało, ale dobra. Tak, nie trafiłem go. To centralnie trafić w takim razie. Trochę jak taka menażeria? Przynajmniej na razie z tym wykonywaniem zadań, ale zobaczymy co będzie dalej właściwie. Na pewno wygląda ciekawiej na pierwszy rzut oka. Dzieje się tutaj dużo więcej niż we wcześniejszych. Szybko się ginie. Jak widzę. Bardzo szybko. Gdzie na lewiatanie no to było takie... Jak? O, no ładna ta pała. Okej, to już zrobiliśmy. I... Moi wspólnicy powiadają, że ten kapitan ma pokaźny skarb. Znajdź go, zanim zrobi to Eramis. Okej. I teraz będzie ten relikt. Ich dowódca ucieka. Czy wolno im robić coś takiego? Tak. To są piraci, generalnie... What the fuck? Czemu on pytał o takie rzeczy? Ale jaki tron. Nadchodzą posiłki. Strażniku, kończy ci się czas. Ej, to chyba faktycznie będzie trochę jak menażeria. Jeżeli mówi, że jakaś hala jest otwarta, to może będą inne te rzeczy. O, to jest z tej serii jest emblem? Zajebiście. That's fucking awesome. Yeah, you need a PC. But I have a PC. And have Steel Series. Strasznie tutaj dużo tego gówna się spełniło. Okej, to tym się zbija, to dobra.
A, teraz nic nie zrobię. Najtrudniejsze za nami, bohaterze. Pozostała tylko drobna kwestia wielkiej armii na pokładzie. Ta załoga miota się między twoim światłem a gniewem Eramis. Nie ustąpią. Okej, idziemy na mostek. AI1. Nie, AI to będzie, tak, to jest AI. Ups, kurwa, zajebiste. Okej, chłop dostaje bardzo szybko w pierdziel. Ale jak zwykle jest gateowane zdrowie. Co musimy zrobić? Musimy po prostu pozabijać ich? A, dobra, tutaj są... Fuck. Fuck. Okej, sądziłem, że to zjebie go teraz. No tak jakoś słabo. Tak bardzo słabo. Włóczęgo, odkryłam znaną wśród Eliks niszantę, jak ją nazywasz. Naprawdę? Jak to idzie? Cóż, zaczyna się od niewerbalnej inwokacji. Mówi o wspólnocie i walce, a potem... to trudno przetłumaczyć. Przeanalizuję to dokładniej. Okej. Nie. Wywalić to. To do wywalenia po prostu. Podróżuj wśród gwiazd, odkryj zapomniane tajemnice. Mhm. Trochę mi się nie zmieściły te napisy. Dobra. Co my tu mamy? Pick a winner. Masz minutę.
Okay. I don't see the kitty. So sorry. But we riddle now. Jack Pullin. Minuta. Okay. Jack Pullin, send me a message on Discord. If you won't do this, I'll riddle. Just riddle. Muszę spytać świętego, czy ma jakichś godnych polecenia tytanów na tę misję. You have this in the description of the stream. Yes, we have codes. Do it now, okay? Did you message Hagios? Okay, so we're familiar. You won something on my stream once. Okay. No? So you're not this guy, right? You're not this guy. Decide. You're this guy or not? Okay. Te taktyki, które wymyślają tytani, nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. Clint, połącz mnie z Mitraxem. Dobra. Wydawało mi się, że rozumiem, co zobaczył we mnie wędrowiec. Ale teraz... Kitty, you don't win anything. You're late. So maybe next time. Ludzkie umysły w sztucznych ciałach. Nieprawdopodobne. Okay. Possibly. Dobra. Mam jeszcze jeden. Teraz się zastanawiam, czy włączyć tego giveawaya. Myślę, że nie. Myślę, że zrobimy to uczciwie. Jeśli zrobimy to bardziej uczciwie.
bo jest za dużo obcokrajowców, którzy w ogóle nie oglądają. Tutaj przyszli tylko po emblematy. Także powiedzmy sobie wprost. Pierwsza osoba. Pierwsza osoba, która powie mi na czacie, jak nazywa się nowa moc w dodatku Upadek Światła, i to nowa moc po polsku, dostaje emblemat. Także zapraszam. Bardzo łatwo do znalezienia. O! Ej, całkiem fajnie, że dali takie rzeczy. Tak na start. Nici? Nie, to nie są nici. Jest dokładnie napisane u nich na stronie. Mamy pasmo. Jest dom. No to dom. Wyślij mi wiadomość na Discordzie. Dobra? Jak najlepiej teraz. Naprawdę? Naprawdę? Ja pierdolę. Wyprzedził was obcokrajowiec. To jest smutne. To jest bardzo smutne. Ja miałem nadzieję, że jednak nie wygra ten. Że wygra jakiś Polak w końcu. Szkoda. Okej. Czy możemy zrobić? Książkę na Tytanie? Zaraz zobaczę, ale chyba jeszcze nie mogę wziąć w tym momencie. To sobie wezmę. I tutaj wszystko oczywiście. Godzina 10 surówki jutro. Kurwa. Strasznie dużo. No ale cóż, trzeba się poświęcać trochę, nie? O. A nie, dobra, jest. To mi nie. Chociaż. Tu mogę zwiększyć. Jeszcze lotto mi zostało. Jakie lotto? W sensie faktycznie lotto? To nie ma znajdziek na razie. A, to bardzo dobrze. A, trzeba będzie sobie powrzucać nowe rzeczy. Dobra, później się to zrobi. Ja już to będę musiał drugi raz to zrobić wszystko. Ale to już będzie tak na luzie.
I wtedy będzie można się bawić w jakiekolwiek filmy. Nowa strzelba. Odbyć mapę gwiezdną w okopie. Dobra, idziemy. Jesteśmy. Chyba. Strażniku, wierzyłem, że Elix nie odeszli od bezmyślnej brutalności. Jak widać, myliłem się. Przebudzona Eramis skrzyknęła na pomoc dawne załogi. Niestety, to ty musisz je powstrzymać. Jak wytrzyma, to możesz czekać. Dlatego potrzebujesz mapy gwiezdnej i atlasu kapitana. Pająk miał te antyki w swojej kolekcji. Korzystaj z nich mądrze. Pamiętaj, że jesteś strażnikiem, wybrańcem światła. Piraci to tylko brutalne cienie z przeszłości. Ramis nie wybrała ich przez przypadek. Znają gwiazdy lepiej od rodu zbawienia. Lękam się, że Eramis szuka... Nieważne. Czyli Mifrax wie, o co chodzi. Piratami, a sam odkryjesz prawdę. No, tylko czegoś tam nie mówi. Pytanie czego? Czego ona może szukać? Atlas kapitana. I 5 fragmentów mapy, dobra. To sobie weźmiemy wszystko. Będzie można przywoływać typów? Ja pierdzielę. Jakie śmieszne. Typuły. Chwila. A, dobra, to. Tylko nie mam współrzędnych skarbu. A skąd mam wziąć współrzędne skarbu? Tak trochę nie mówią. Może coś będzie w poczcie. Też nic. A, dobra, mamy kończyć szturm, dlatego głębiej teraz inne aktywności. No dobra. Czyli to co zwykle. Po prostu zapierdalaj. I rób cokolwiek. Dali próżniowe przypalenie na start tego. No kurwa. Bo mnie nie było przez pokaz, jednak sam wolałem w sucie jak bardzo hype u ciebie. Wiesz co? Nie jestem pewny. Na samym początku było tak dziwnie, jakby zobaczyłem to i takie właśnie spodziewałem się, że czegoś takiego nie będzie, nie? Jakby byłem prawie pewny, że te liki się nie potwierdzą. I się potwierdziły. Więc na razie nie jestem przekonany do tego, żeby
to było to. Bo miałem nadzieję, że Lightfall to będzie taki, wiesz, taki mroczny rozdział. Taki zajebiście mroczny rozdział, który będzie opływał w takie rozpierdole, typu na przykład stracimy miasto, nie? A tu wychodzi na to, że nie do końca. Właściwie, no na razie nie wiemy za dużo, nie? Ale tak nie wygląda, żeby było coś takiego. Czegoś pilnuje. Czegoś, czego można użyć, tak jak obudowy Sagiry. Jedyna droga do środka prowadzi przez stare kanały. Potrzebna jest łódka. Zajmę się tym. No tak, a tu je pnąłem. Dziwnie. To z Fortnite'em byłoby spoko. To byłoby bardzo spoko, gdyby oni to zrobili 3 lata temu. W sensie to z Fortnite'em jest problem o tyle takim, że Fortnite dalej jest mocno popularny, ale już przestaje być. Ten, który pilnuje świątyni. Dlaczego zszedł ze stanowiska? Tak. Może to nasza szansa? Poniekąd tak. Już nie jest aż tak popularny jak kiedyś. A swoją popularnością utrzymywał przez 2-3 lata. Tak wysoką. A teraz jest no, mniej. Ciekawi no teraz kto zdubbinguje Oryxa? O kurwa, to może być ciekawa opcja. Kto to zrobi? Dobra. Zobaczmy jak będzie działać tutaj. Dobra, problem jest taki, że muszą być przed tobą. Nie, kolekcjonerki nie zamówiłem. I się mocno zastanowię, czy zamówię w następnym rzucie. Zakładam, że będzie jeszcze następny rzut. Ale nie jestem tego pewny. To za mało pieniędzy. Nie bardzo mnie stać na to. Więc bardzo możliwe, że chyba jednak nie. Może będę miał jakiegoś farta, ale nie sądzę. Patrzcie, ścieżka jest Bo odblokowana. trochę nie mam skąd zarobić dodatkowych pieniędzy. Ale zapierdalam! To jest świetne to bieganie. Natomiast myślę, że na tyglu to będzie straszne. Jak komuś tak podbiegasz, to dajesz mu na łeb z shotguna. No, ale z tego co widziałem, to kolekcjonerka ma chyba kilka książek. Ma tą ćmę. Znaczy nie ćmę, tylko tego motyla. Nie wiem do końca. Tą rybo coś. Od Elizabeth. Się zatrzymaliśmy. Wy po polskiemu oglądam zwiastun? Nie, jeszcze nie sprawdzałem po polsku. Drobna przeszkoda. Muszę zobaczyć po polsku. Możecie usunąć tę przeszkodę, prawda? Na pewno tak. No, czy wiesz gdzie masz iść? Skminił, dobra. Udało się. Dobra robota. Łódka znowu płynie. Będziemy mogli mieć tą rybę w kolekcjonerce, a nie w grze.
Nie, ale jakby czekam na to, że w końcu jakby może niech będzie w grze. Fajnie było jakby to dali zamiast ducha. Problem jest taki, że wtedy nie mielibyśmy ducha, więc nadeszłaby jedna postać. No zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Jest jeszcze sporo do pokminienia. Na pewno trochę się jeszcze znajdzie, jak pooglądamy to ze 2-3 razy. Więcej. Finch, znowu utknęliśmy. Naprawdę? Ale przecież zrobiłem... To przez tę technologię roju jest taka archaiczna. Ech, dajcie mi sekundę. Udało się. Granat chyba sobie zmienię. Zobaczymy ten... Dobra, zbliżamy się do bagna. Świątynia jest niedaleko stąd. Mówisz, że to świątynia na cześć Oryksa? Tak, zgadza się. To brat Savathun. Sam król pochwycony. Ta dwójka zabijała się nawzajem jakiś 1 000 000 razy, a ona zbudowała mu świątynię. Śmieszne, jak to funkcjonuje. Teraz uważajcie. Coś się stało z tym miejscem. Wypełnia je ciemność. Ja wyczuwam tu jednak światło. Tylko go nie widzę. Może jest gdzieś bezpieczna ścieżka? Jestem ciekawy, ile się dostanie za to tych wskazówek do skarbu. Jeżeli za taki szut dostaniemy połowę, to już jest, wydaje mi się, że za mało trochę. Chyba, że to ja jestem trochę taki... zbyt wyczulony już na to, żeby nie robić ciągle tego samego. No. Dawaj, ogarnij mi tego debuffa. Pewnie, że Ozyrys coś... Tak, ale to było wiadomo, że będzie coś jeszcze z Ozyrysem, nie? Tylko już nie było wiadome co. No to wychodzi na to, że będzie w Lightfallu. I jeżeli go pokazują, no to nie będzie jakąś tam sobie poboczną postacią, tak... Po prostu, tylko coś jednak tam zrobi. Zobaczymy tylko co. Gdzie poszedłem? Dobrze. A, ja mogłem troszeczkę uniknąć zamiast iść tędy. Dobra, lecimy już do końca. Chyba wszystko w porządku, Finch. Wchodzimy. Ostrożnie. Rycerz, który pilnuje tego miejsca, jest starym rywalem Oryksa. Nie ma z nim żartów. To dość zabawne, że Savathun postawiła go na straży świątyni Oryksa.
oczywiście. Okej, myślałem, że mnie zajdzie od tyłu i będzie bardzo źle, bardzo nieprzyjemnie. Ten pan akurat lubi tak przychodzić z nienacka i robić wpierdziel. Ale dużo. Zajebiście. No kurw. Chłopca się nie może zdecydować, gdzie stanąć. Gdzieś jeszcze jest jeden? No more emblems. O, kolego, wstawaj. On nie wstaje. A, dobra, jeszcze ten został. Jednak. Okej, ile to będzie? Czyli nic nie zdobyłem? What the fuck? Nic nie mam. Okej. Proszę, nie mówcie, że zrobiłem coś źle. Urzędne skarbu. Kończ od szturmy, tygiel, gambit, teraz inne aktywności. Jakie zadania obok? Które? Kurwa, no.
ale ich nie mam. Okej, to już wiemy dlaczego. To już wiemy dlaczego. Mam po prostu zajebany ekwipunek. Wyjebać te wafle. Nie wiem, co jeszcze wyjebać. To też wyjebać. A, bo to bym musiał pojedynczo wypierdzielać. Ja pierdolę. Nie spodziewałem się, że to będzie tak złe. Nie zauważyłem, że nie mam miejsca. Ja pierdolę, ale na poczcie też nie miałem tego. No tak, no wiem. Dołożymy to. Witam. Kurwa mać. No to chuj. Trochę straciłem. Tak, zdobijemy. Do zobaczenia. Kurwa, powiem, że nie chcę. Nie chcę mi się dzisiaj. Jestem dzisiaj już zmęczony. O czym myślisz? No ale co, no. Już to popracuję nad rzeczami. To może pojutrze będzie film. Ale po prostu zobaczymy. No, jakby zobaczę, jak się wyrobię ze wszystkim. Nie chciałbym pominąć rzeczy. Także co? Myślę, że będziemy kończyć już na dzisiaj. No, ale super się dzisiaj bawiliśmy, myślę. Wszyscy. Posiedzieliśmy sobie, pośmialiśmy się z piratów i zobaczyliśmy wielki reveal LIGHTFALLA. Może w końcu Destiny będzie... Jak to? Make Destiny great again. Dobra. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. I co? I zobaczymy się, jak zrobię film. A z Twitchem jeszcze muszę pomyśleć, bo nie wiem, czy będziemy streamować dalej na Twitchu, czy może pomyślimy o streamowaniu na YouTubie głównie. I jeszcze zobaczymy. Bo to trzeba jeszcze przemyśleć. Także dzięki, trzymajcie się i cześć.